Angelatus minimalnie wcześniej zaczął. Jak najbardziej, jak najbardziej. Już lecimy z tematem. Tak, Nie ma na co czekać. nie ma co czekać, tak. Minimalnie wcześniej. No i co? Panowie ruszają. 2 debiuty. Minutkę wcześniej Tak jest. zaczął, ale ponieważ jest game time, także to się zrówna. Proszę bardzo. X-Shrine na dzień dobry, Wariku. Proszę bardzo, ale strasznie, czy Steam Angelatusa klatkuje u Ciebie również, czy tylko... Też, tak, Aha, no aha. niestety. To zaraz zobaczymy, co z tym resetem. Będziemy myśleć. Ja nie wiem, czy to nie jest coś w konfiguracji OBS-a. Może się rozkręci, zobaczymy po siedlisku. Jak nie, to robimy reset. No właśnie tak testowaliśmy przed samym z pojedynkiem u Angelatusa i były ściny, ale potem te ściny zeszły. No i niestety widzę, że teraz jest jeszcze Okej. mocniej niż było. Może na czacie mu napiszcie jeszcze w trakcie wyścigu, żeby postarał się zmniejszyć rozdzielczość do 70. Zmniejszył ustawienia wszystkie. Zobaczymy, czy da się to wyciągnąć, czy nie. Poza tym jeszcze raz Zalewako widzisz, zastanawiam się, czy ten game time działa u Angelatusa. Zaraz zobaczymy, bo... Działa. Game time jest minimalna różnica. No, Ariku na pewno by się nie cieszył za bardzo z tego resetu, bo start, no, bardzo Jest. ładny, prawda? Tak, z X-Shrine'em No, to jest super okazja do bicia tego levela. tak jest. No i który jest bardzo ważny przed... No, żeby mieć go jak najszybciej, ten 6. poziom, żeby odzyskać ten Burst of Speed. No, ale tutaj trzeba bombardować Angelatusa, bo na pewno jak to będzie tak wyglądało, to musimy to przerwać. No, zwłaszcza, że Ariku miał problem. Ja oglądałem dużo speedrunów Ariku. Robiliśmy tam razem szkolenie takie. Na tyle, ile ja sam na przykład potrafiłem. No i miał Ariku zdecydowanie problem z bijaniem tego levela, więc ten X-Shrine naprawdę mu tutaj się O Jezus, bardzo przyda. popatrz, Jaka patrz co się piękna. dzieje. Tylko żeby Kersa nie dostał, bo tutaj widać, że Tak, ale może... popatrz, no ten reset w tym momencie jeszcze bardziej by go zabolał. Nie ma lepszego startu. Dostanie Kersa chyba? Bo... No, może dostać. I Jest. niestety. Ale zbił trochę tych paczek, jest okej, nie? Tak, coś tam tego expa wpadło. Także nie jest źle. Tutaj Starich pisze, Zalewako, lubię twoje komentarze, pozdro mistrzu. Pozdro i Starich. Dziękuję, pozdrawiam również. I tak, Daffy to jest players 1, ale u Angelatusa patrzę, że czasami zaczyna tak z 1 sekundę płynnie działać. Czasami, kurczę, jakby się od ten... Czy ktoś jest u Angelatusa i mu mówi o tym? On o tym wie może? Coś skomentował? Tylko co my w tej sytuacji możemy zrobić? No niewiele w sumie. Musiałby chyba resetować całego streama, nie? To on musiałby... Znaczy może by ustawienia gry pomogły. Po prostu. Że... A wszystko na low, tak? Coś tam, tak, wszystko na low, rozdziałkę na 80, 75, żeby to odciążyć. Hmm. Ja do niego napiszę tutaj na streamie. Tak. No i tam też ktoś z czatu może też tam go zbombardować, bo wysłałem linki do Angelatusa też. Żeby to pingować chłopakom. Tak, chyba już czyta coś. Hmm. I on tego chyba... Ciekawe, czy on to widzi, nie? Te ściany na pewno tego nie widzi, bo gra jakby nigdy nic, nie? To musiałoby coś z OBS-a być. Tak, bo jeżeli on mi streamował na Discordzie, to było płynnie normalnie wszystko. Okej. Nie było problemów, tylko właśnie tutaj na Twitchu jak przez OBS streamował. Te ścinki się zdarzały. No nie ma problemu żadnego. Zaraz to ogarniemy, zaraz to zmienimy. Dopasujemy tak, żeby było dobrze. Takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że się nie zdenerwuje czy coś i to nie wpłynie na resztę rana, bo to nie jest żaden problem. Jeżeli te sekundy, które teraz traci, to tam odliczymy. Oj, jeżeli to totalnie. będzie potrzebne. Totalnie. Widzisz, coś zmniejsza, on miał na wysoką. Wszystko było na full, no. No, Ale, no i może coś tutaj. Zobaczymy, ale za słabo zmniejszył. Jeszcze rozdzielczość by się przydało tak mocno zbardować. No. Dalej jest wysoka tutaj tekstury. Niech sobie to wszystko, rozdzielczość. Może coś z limitem klatek, bo to tak wygląda... Nie, limit klatek 0. Może Oj! niech poprawi. No już wygląda to lepiej, wydaje mi się. Już w tym momencie wygląda to lepiej. Zobaczymy.
Ale jakby jeszcze troszeczkę tą rozdzielczość może po prostu. Skalowanie rozdzielczości 80 ma. A to nie jest low bitrate w OBS-ie za Lewako? To wygląda jak Nie, bitrate. my zmienialiśmy ten bitrate Okej. i miał wcześniej 6000, ustawiliśmy na 3500 i też zdarzały się te ścinki. No, zmieniała limit klatek, może to Tak. coś pomoże. Widzimy u Ariku właśnie skończył siedlisko. Jest dobrze chyba. Popatrz, jest dużo lepiej. W taki sposób już dałoby się grać. To może napiszcie mu, żeby się nie przejmował, że ten czas będzie zwarowany i Ja odliczony. mu już to napisałem, także Tak, żeby się totalnie nie fazował i poprosimy jakiegoś wara na czacie, ile mam dopisać minus czasu. No i lecimy. Pięknie. Tak. Dobra. Ariku po siedlisku, szybkie zakupki u Akarki i będzie zaraz ruszał w dalszą drogę. Tak jest. Tak jest. No Ariku w bardzo fajnej, komfortowej sytuacji. Panowie nie mają speedrun toola jeszcze, dlatego musimy bardzo tutaj zwracać uwagę na levele postaci. Wydaje mi się, że to spokojnie jest 4. poziom u Ariku, biorąc pod uwagę Exp Shrine, połowa paczki na tym Exp Shrine, siedlisko całe. Tak, 4,5 ma, dokładnie. Tak, 4. level. Tutaj widzimy sobie, zatrzymał jeden punkcik, czyli będzie jechał pod Blade'a, tak jak się uczył. Zdecydowanie. A Gelatus też szybkie zakupy. 2 berła No. i to chyba takie na bogatości jedno. Zobaczymy. Tutaj Ariku chce chyba kapliczkę Expa znowu wziąć, ale nie wie, że ona się nie odnowi. Tak. Niestety nie odnawia się, ale pomysł jest dobry. Pomysł jest dobry. Tak, no, zdecydowanie. Ważne, że pamięta o tych kapliczkach już na starcie, także Tak jest. I popatrz, przy Coldplay się nie zwróciłem uwagi, czy tam jest shrine do wzięcia, czy tam jest coś na zasadzie Hell albo oj, Hell niestety Shrine'a. też nie zanotowałem. Okej, zaraz zobaczymy, czy Agelatus nie będzie chciał jej podjąć. Lecimy. Tak, i Starik coś koło... No, Agelatus jej nie odkrył, widzisz? On nawet jej nie odkrył. A Ariku ją ma, więc zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje. No i szukamy. Ciekawe, czy panowie zapalą znicza, czy od razu do stony. No i chyba u Ariku będzie stony. Mamy stony u Ariku, bezbłędnie, dokładnie. Muszę się zapisać na szkolenie u doktora Ariku. W jaki sposób? O, i proszę bardzo, mamy Rakaniszu. Bardzo ładny, prawda? Przy drodze nas jako wizytóweczka. I ciekawe, czy sobie tutaj rozglądnie się może za potencjalnym... Tak. O, jest. Ale I czy mamy jakiś waypoint może obok? no, taki waypointik przy Rakaniszu to jest. I z kapliczką jeszcze, no nie? Z kapliczką to jest coś pięknego. No i teraz popatrz. Burwood, witamy serdecznie, już z domu zamontowana. I patrz, Agelatus nie zeskautował. Widzisz, on robi takie skauty lewo-prawo, tylko one są minimalne. On nie wychodzi Tak. poza drogę, nic nie zobaczy w takich skautach. Pomysł też jest dobry, ale no niestety są pewne niedociągnięcia, prawda? Tak, niestety no, ten Rakaniszu został już pominięty, także prawdopodobnie on już tego nie zrobi. I tutaj już klaruje nam się sytuacja, że już prawdopodobnie po wyjściu, zobaczymy jakie tunele będą, ale prawdopodobnie po wyjściu z tuneli, no Ariku będzie miał bardzo szybką, tutaj w lewo powinien iść, ale bardzo szybką drogę do levela 6, ale pamiętajmy też, że Agelatus musimy odliczyć Agelatusowi z 2 minuty przynajmniej, Tak. więc Agelatus wcale nie jest w tyle, ani z levelem, ani z drogą. Zobaczymy, jak tutaj Ariku pójdzie z podziemnym tunelem, chociaż jak oglądałem, to nie miał tam jakoś specjalnie większych problemów. Tak, Raczej dobrze chodził. tak. No ale jak wiemy, czasami ten podziemny tunel bywa taki pliki i można się pogubić niestety. Dokładnie. Dokładnie. Zobaczymy, jaki tunel się trafi. Pierwszą paczkę już mamy u Agelatusa. Bardzo szybko rozmontowana. Tak, dokładnie tak było, jak Burwood mówi. Ona zdążyła się wyspać, a ja dalej robiłem Hell speedrun czarodziejką. I byłem w drugiej postaci, że tak powiem, ale nie będę wnikał w jakiej.
Nie chcemy o tym, Maćku, pamiętać, ale skupmy się na zawodnikach. Ariku, popatrz, podnosi Small Shield, patrz, podnosi Small Shield, nawet to, o czym wczoraj rozmawialiśmy, że miał potem Ariku problemy, na przykład w drugim akcie z dętkami od skarabeuszy. Szuka tego Small Shielda, żeby ewentualnie tam może wsadzić topaz. Zobacz, Katar wypadł u Ariku. Tak, szary, tak, jeszcze więc ucieszył się w taki sposób z tego Katara, że aż postanowił zmienić ustawienia w Linuxie przez chwilkę. I proszę bardzo, mamy wyjście u Ariku. Jest wyjście, tak. Ja myślę, że to było zcheatowane jakieś właśnie, że te ustawienia coś... No, zobaczymy, czy... Coś. Mhm. I zobacz, Exp Shrine u Agelatusa, także też fajna tutaj kapliczka w tym momencie. Bardzo fajna. Cześć, Nietoperek, witamy. Bardzo fajna. U Ariku Skill Shrine. Niestety jeszcze nie może wykorzystać z bardzo speedem. Pół levela potrzebuje. No ciężko będzie mu dobić, zanim się skończy. Ale... No panowie idą łeb w łeb. Czy może ktoś zwarować tak dokładnie, kiedy się zaczęły problemy u Agelatusa? Bo ja bym od razu odjął mu to z timera, dopisał i byśmy mieli realny obraz sytuacji cały czas. Jakbym mógł kogoś prosić bardzo. Irilla coś tutaj napisała, że 56 sekund, ale nie wiem, czy to się Wydaje odnosiło mi się, właśnie. że dłużej to trwało. Jesteś pewna, Ciri? No i popatrz, paczka od razu u Agelatusa jeży. Tak. Na expie, super, odbija. Przerwy w ustawieniach, ok, czyli jakby minutka. Dobrze, zobaczymy jakie będą różnice też na końcu. Czyli liczymy około minutki, bo tam troszeczkę tam Agelatus podbijał coś, ok. No i co? Ariku już jest na Black Marszu, Agelatus za chwilkę też będzie. No, muszę przyznać, że u chłopaków ten pierwszy akt naprawdę duży spokój, wiedzą co robić. Bardzo dobrze im przeszedł ten tunel. Nie było jakiś mega zamotek, on też nie był taki turbo najprostszy. Mamy waypoint u Ariku, ale Tak jest. No nie wiem, czy go nie przeoczył. Zdarzało się to Arikowi zdarzało się. i... No, zobaczymy zaraz, co zrobi. Mamy 6 level u Ariku, także teraz będzie zasuwał na Burst of Speed, Tak jest. No i No. obawiam się. że faktycznie mógł tego waypointa nie zauważyć. Oj. Ojej. No i teraz tworzy nam się Podobny scenariusz jak na jego treningu. w, Dry Hillsach. Tak. Tak. No i Ech. zobaczy. O Jezu, jeszcze mamy River Map, bardzo długą mapę. I teraz tak. Gelatus zauważył waypoint, od razu go podnosi. No i tutaj ta przewaga może wzrosnąć Agelatusa w tym momencie lekko. Powiem Ci, Zalewako, że nie sądziłem, że będziemy tutaj decydować o przewagach zawodnika w zależności od tego, które zauważone waypointy zostały wzięte. No ale to jest coś nowego. Jedziemy dalej. Agelatus ma waypoint. Overlay mapy trafił się bardzo, bardzo nieprzyjemny. I jest opcja, że ta wieża będzie też po drugiej. Oczywiście nie musi być tak złośliwie, że po jednej stronie rzeki jest jeden element, po drugiej drugi, ale tak bywa dość często, więc zobaczymy. O, Agelatus chyba postanawia iść na Tamoe. Skill Shrine u Ariku, także ten Burst of Speed to teraz troszeczkę wzrośnie, od razu tutaj go odświeżył, Bardzo także ładnie. na pewno mu to troszkę pomoże. Tak. I popatrz, tutaj paczka kolejna u Agelatusa, ale opluta. A, patrz, on nie ma chyba many. Musiał ją opluć. Wydaje mi się, że brak many. Trochę tak, trochę szkoda, bo jednak po tej paczce miałby ten level 6. No ale no co zrobić, no. Cóż zrobić. Popatrz, Ariku odkrywa wieżę, no i wiemy, że wieża jest po drugiej stronie waypointa. Po drugiej stronie rzeki. Tak. I teraz zaczną się bardzo długie poszukiwania tego waypointa. Traci tutaj na pewno dużo czasu. Wiesz co? Teraz się zastanawiam nawet, patrząc na układ tego, my już wiemy to,
czy nawet niepodobna byłaby droga z Outer Cloiser do wieży, która jest przy samym Tamoe i biorąc pod uwagę tą mapę, nie? Ciekawe, czy Ariku, na przykład biorąc pod uwagę, że nie ma waypointa, nie znalazł, widzi mapę, jest bardzo kiepska, nie postanowi po prostu robić run do wieży z Outer Cloiser. Faktycznie, no, jest taka możliwość i tak jak mówisz, no, ja na przykład mógłbym się pokusić o biegnięcie z Outer Cloister, bo ta droga wydaje się, no zaraz zobaczymy jak to będzie jeszcze szło, ale możliwe, że no, nawet mogłoby być trochę bliżej. Troszkę bliżej i jakieś tam paczki też po drodze, prawda? Od razu złapać coś też. Na Black Marszu oczywiście też są paczki, ale na Tamoe również, więc w sumie nie byłaby to byłaby bardzo fajna decyzja, gdyby teraz po prostu wszedł do wieży i biegł jakby nigdy nic, bo samo poszukiwanie waypointu, no to już będzie dużo. Tak, czyli widzimy już, że chyba ten waypoint będzie poszukiwany teraz przez cały Black Marsh. Tak jest, tak jest. Mm. Mamy war od Chosa i od Cyrilli. Cyrilla tutaj, Chos potwierdza wersję Cyrilli, czyli odliczamy 55 sekund na samych ustawieniach. Michajster, dzięki za subskrypcję. Rozsiadaj się, zjedz coś pysznego. Mishajster PL just subscribed. Tak, czyli ja już tutaj w sumie sobie od razu w OBS-iku może dodam. Dodam ten tekst. Zobacz, u Agelatusa X-Shrine. Także teraz tylko szukać paczek i no ten level będzie skakiwał. Jariku tutaj no, niestety szuka dalej tego waypointa, nie może znaleźć. Tak, to będzie go troszkę kosztowało, bo nawet popatrz, ta mapa wygląda jak odkryta. Wiemy, że, że ten waypoint jest po lewej stronie tego kwadratu. On idzie tam, on idzie tutaj, chyba zauważy na jego, tak jest. Jest. Ale to mogło trwać dużo dłużej. Dobrze. No, powinien teraz wrócić, tak jest, bo zostawił portal. Tak, tak. Brakowało ci Michajster wyścigów, to będzie ich dużo. Jest ich dużo i będzie ich jeszcze więcej. Okej, tutaj Jariku widzimy, chce sprawiać te kapliczki. No niestety to jest dalej jakby ten sam układ. Tak, on nie robił jeszcze save and exit, więc tutaj się nic nie ma szans wyrolować na nowo. Tak, jest to myślę, że dosyć duży też overkill, ale szuka, jakby widać, że wbił sobie do głowy te kapliczki, co generalnie jest dobrym odruchem. Trochę musi jeszcze tutaj popracować nad wyczuciem, czy się opłaca, czy nie, ale dla mnie jest bomba. Dla mnie jest w pytkę. Tak, Pytanie, czy Ariku założył ten katar, który wydropił, bo nie zauważyłem co tam było właściwie, czy były sokety, czy on był eteryczny. Coca Też nie Kerchak zauważyłem, 575 underscore Koko, dziękuję za Kokoswar suba has gifted a i sub to witamy Zika dziką underscore Sajrelkę. Syrelka. Dawno panią nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że pipe dalej stoi. Tak, Tak, jest. Pięknie to też, no i popatrz, jeszcze Rubin tam dołożył, więc może potencjalne wykorzystanie na Andariel jakieś dodatkowo, chociaż jeżeli nie będzie miał 12 poziomu oczywiście, bo wtedy to nie ma co się zastanawiać nawet, kiedy Tak. używamy trapów, ale no zobaczymy w historii tego Katara, coś się dzieje i na pewno jakby, widzisz, na pewno do tego 12 poziomu, no ten Katar bardzo pomoże. potężny. Tak, bardzo pomoże. Agelatus za chwilkę będzie się meldował już na 4. poziomie wieży. Ariku goni bardzo szybko pomimo tej straty, pomimo tej całej sytuacji z waypointem, więc no jest szybki w tym pierwszym akcie. I teraz musimy zwrócić uwagę, ja będę też zapisywał, jakie runy panom dropią na karteczce. Bo ciężko to potem spamiętać. No i proszę bardzo, mamy hrabinę.
I zobaczymy jak RNG dopisze. Mam nadzieję, że Że nie będzie jaj. będzie jaj. No i zauważ, a Gelatus nie gra pod Blade'a. Tal, Ral, Nef. I Agelatus tak, Tak, Agelatus Ral. nie gra pod... Tal, Ral, Nef. Oj, bardzo dobry start. Tal, który nie jest taki łatwy do zdobycia w przeszłych aktach. Ral tak samo. Także u Agelatusa mamy po pierwszej hrabinie dwie runy z 4 potrzebnych, a u Ariku jedną. I to runa Ral, także tutaj dodropienie tira jest dosyć... Aha, teraz Ariku dopiero... Nef. Nef, okej. Ariku Nef. Zapisywałem, myślałem, że Ariku już zdążył pokonać hrabinę. Okej, u Ariku Nef, czyli nie jest tak kolorowo jednak. Ale spokojnie, jeszcze tych hrabin trochę zrobią. Dwie. Tutaj Ty? tutaj na pewno myślę, że musimy się przygotować na... No 3 to tak bym powiedział minimalnie. Tak średnio obstałbym z 4, pewnie trochę sobie mogą posiedzieć. I trochę to potrwa. Na pewno możemy spodziewać się troszeczkę dłuższego tego pierwszego aktu, przez to jak ta mapa jest rozłożona. Popatrz, teraz Ariku prezentuje właśnie... Doktor Ariku, przepraszam. Doktor Ariku prezentuje teraz drogę właśnie... No jak długa jest, no nie? Więc same te rany, dojście do tej wieży trochę potrwają. Tak, serialkami, tak. Pipik jak najbardziej stoi. Zalewako, u Ciebie? Jak jest sytuacja z Pipem? Jest wysoko. Dobrze, dobrze. No i tak w taki sposób można komentować. Dobrze, panowie niemal symultanicznie wchodzą na pierwszy poziom wieży. O, Small Charm u Ariku. Ciekawe jakie ma staty. Okej, trójka Burst of Speed u Ariku. Mam nadzieję, że zatrzyma się tym razem na 5, nie poleci dalej. No tak. Troszkę się rozpędził. Tak, tutaj możemy wam zdradzić kuluarowo. Dowiedzieliśmy się troszeczkę jak wyglądał trening Ariku ostatni. No i Ariku postanowił użyć takiej no mało znanej taktyki, szczerze powiedziawszy. Muszę ją skonfrontować z topką speedrunową. Postanowił zainwestować zamiast 5 Burst of Speed, co dotychczas było uważane za maksymalną ilość, 6. Bo uważał, że po prostu no to przyniesie, to da mu więcej movement speeda, nie? W taki sposób po prostu będzie chciał się poruszać po tej grze. Zobaczymy, co tutaj postanowi. Ja się spodziewam generalnie zwrotów akcji w tym wyścigu, jakichś nieszablonowych decyzji, biorąc pod uwagę to, że panowie no nie mają potężnego doświadczenia w speedrunowaniu, jeszcze nie idą takimi szablonami, nie maksują wszystkiego, więc można spodziewać się decyzji, o które nie pokusiliby się może bardziej doświadczeni zawodnicy, co nas jara. No, czy Agelatus nie minął paczki, bo tak teraz tylko zerknąłem i coś tam nie jestem pewien. Też tak mi się wydaje. Też tak mi się wydaje, że tam mógł pomylić ze zwykłymi diablikami. No i panowie niemalże równo będą bić hrabinę. Już patrzymy na runy. Tak, Agelatus nie używa blade'ów, idzie standardową, starszą taktyką. Kantarem dokończa i mamy Tal It Nef. Czyli mamy dwa nefy, mamy dwa tale, mamy Ral i mamy It u Agelatusa, a Ariku nie zauważyłem niestety. Nie zauważyłem niestety On runy. chyba nie dobił tej hrabiny. Nie, ona leżała. 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 O kurczę, mamy Itcha. Itcha, tylko It mu chyba wydropił, wiesz? Mamy Itcha i Nefa in total. Tak. No, powiem szczerze. Ajajaj. Jakbym ja miał takie coś na wyścigu, nie fajnie. Nie fajnie bym się poczuł od razu. No zobaczymy. Zobaczymy. Ale z drugiej strony, no, a Gelatus też nie ma jeszcze niczego skompletowanego.
Ma runę do jednego zestawu, runę do drugiego zestawu, ale nie ma żadnego gotowego przedmiotu. Żeby tylko Ariku nie sprzedawał tych run, bo no może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie brakować mu jednego nefa do Etha, czy tam Itha, tak? Z 3 hitków się robi Tala, tak? Tak jest. Mamy Itchy i Nefy są takimi kluczowymi runami dodatkowymi tutaj najbardziej. No, 3 Nefy to jest jeden Etch, no i 3 Itchy, tak jak mówisz, to jest jeden Tal, więc no lepiej, żeby takiej sprzedaży nie było. Burut podkreśla, że opluty przez hrabinę. Szczerze powiedziawszy, nie jest... Może lubi to też, no nie? Zobaczymy, jak to mu wyjdzie, czy na dobre, czy nie. Dziewiąty poziom u Ariku, Mhm. a u Agelatusa niestety nie wiem jeszcze. Wydaje mi się, Agelatus może też mieć koło tej dziewiąteczki. Zaraz sobie zobaczymy przy rozdaniu. Agelatus 9. Agelatus 9 również. Na równo z levelem, na równo z wieżami. Niesamowite. Ariku tutaj ma topaz, postanowił dodać topaz do hełmu, więc to jest też, tak, Magic Find, więc nie dość, że będzie robił speedrun, to na drugą nóżkę chce jeszcze troszeczkę Holy Graila sobie doładować, więc mam nadzieję, że tam aplikacja Holy Grail śmiga, bo możemy spodziewać się fajnych dropów u Ariku. Chyba mocno zainspirowany moim pojedynkiem z Czechosem sprzed roku. Mamy nadzieję, że nie będzie zbierał masek, tak jak ja. Tak jest. Maski z Wenecji, prawda? Tak, dokładnie. Pamiętam tą sytuację bardzo dobrze. No, na speedrunach bardzo dużo rzeczy wychodzi. Możemy poznać zawodników od takiej strony, od której nigdy byśmy nie poznawali ich. Na przykład o Zalewako wiemy, że oprócz zapędów speedrunowych, miłości do Diablo 2 również jest fanem masek weneckich. Nie będę tutaj drążył tematu, w jaki sposób te maski są potem używane, choć mogę się tylko domyślać. Śmiechy śmiechami, ale jak dropnie Xarus z Andariel, zobaczymy, jak to się będzie śmiało. O! Ral i 2 Etchy u Agelatusa. Czyli mamy... Tylko tira brakuje. Tak jest. No, zdecydowanie Agelatus może stwierdzić, że RNG mu tutaj oddaje u hrabiny, gdzie u Ariku, no niestety jest na razie ciężko. No mamy nadzieję, że teraz się odkuje na tym ranie i że nie będzie tragedii. No, zobaczymy. Dlaczego tir? Dafi się pyta, ponieważ panowie poszukują słowa runicznego liść, tirral, który dodaje, mamy Tala i Nefa u Okej, Ariku. nie jest źle. Tak. Czyli Ariku potrzebuje jednego Nefa do Etha, Tak. albo Etha, więc już te możliwości się zagęszczają. Mhm. Widzieliśmy wiele rzeczy w tej grze i nie jest wykluczone, że w tym momencie na tym ranie Arikowi dropną 3 runy niezbędne i może już lecieć do przodu. A na przykład Agelatus do końca rana nie dropnie tego tira. Są różne sytuacje. Mamy na razie 3 wieże u panów porówno i zaraz dobijają 10 poziomy, także jeszcze mogą sobie tutaj siedzieć. Tutaj Fifus zadał bardzo ważne pytanie. Team Cisowianka kontra Team Pepsi. Agelatus u siebie na kamerce popija czasami Cisowiankę. Tutaj widzimy Dr. Ariku Pepsi. Także też tutaj inne przygotowanie na run. Tak jest. No już tutaj. Tak, ja generalnie myślę, że tam ponieważ przydomek doktor, tytuł bardziej doktor nie wziął się znikąd, to Ariku jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Ariku mógł się przygotować jeszcze w kuluarach jakimiś innymi substancjami, o których nie chciałbym mówić na streamie za bardzo, ale musimy brać to pod uwagę, że no doktor Ariku może być po prostu naładowany. I nie mówię tutaj o cukrze.
Tak, jakaś właśnie coś tam wspominał, że właśnie coś jakąś receptę ma przepisaną od doktora i innego i znaczy sam sobie przepisał, prawda? No i zrobiliśmy uwagę. Jest hrabina u Adżeratusa i zobaczymy, czy wypadnie mu ten ostatni tal i nie zauważyłem, jaka była druga runa. Wypadł Itch. Tal, ale tak... Itch, tak? Tak. No to niestety... Mamy 3 tale już u Adżelatusa. Dziękuję, Czechos! Co za piękny Czechos, Nadine, Czechos, sub, Chechus just subscribed. Dobry Weeksor. Jeski Majiak IWLECI Mui Pirwa Zodpog Champ PORADNIKDLAW Shist Pog Champ. Adżelatus ma komplecik. Adżelatus ma Wypadł tir, komplecik, tak? wypadł tir, Okej. tak. Okej. Tak jest, więc no. Zobaczymy teraz u Ariku, jak to będzie. Tak. Mamy... Nie ma kompletu. Nie ma kompletu. Nie Też ma nie tego widzę tira. właśnie tego. Tak, no. No nie. Troszkę się zdziwiłem. No i widzimy, że Adżeratus leci dalej. Leci dalej. Stypiki mówi, że ma. Okej. Ja mówię, że nie ma. Nie ma tam tira. Ja też go nie widzę. A, przepraszam, rzucił do laski. Okej, dobra. Okej. Okej. Dobra. Czyli Adżelatus tak, nawet sam decyzja rusza dalej. Tal u Ariku. Czyli... No, widać, jest wkurzony, widać już. No, a wiemy, że tutaj Ariku powiedział, że nie będzie siedział na hrabinie, jak nie odda, nie będzie siedział długo. Leci do przodu, jego charakter mówi mu, żeby ruszał. Ariku machnął ręką, a no już... No to jest sytuacja na speedrunach, której nie życzymy żadnemu speedrunnerowi, a zwłaszcza na pojedynku. Popatrz, Adżelatus, potężna paczka, która daje bardzo dużo expa. Spotkał ją. Jest duża szansa, że Ariku też ją spotka po drodze. Tak, Ariku chyba daje ostatnią szansę. Podmienił Katar, zwróć uwagę. Podmienił Katar. Okej, postanawia jednak... Okej, to było bardzo ciekawe. Szuka chyba... Tak, właśnie nie wiem, to było ciekawe strasznie. Chyba szukał właśnie kapliczki, nawet szedł do tej jaskini, żeby może zobaczyć kapliczkę, czy kapliczki ma na froncie. Bo szykuje się na ostatnią wieżę. Katar magiczny, popatrz, czy będzie sprawdzany. No, nikt chyba by nie chciał być skórze Ariku teraz, który czuje, że no, jest mocno w plecy. Z On runami. chyba rozdał 6. punkt Burst of Speed w tym momencie. No nawet nie żartuj. Nie, To jeszcze trzeba sprawdzić. jeszcze trzeba sprawdzić, bo wydaje mi się, że już 5 rozdawał. Ręki sobie uciąć nie dam. In game of course, ale... Wydaje mi się, że tu mogła pójść już 6. No to zobaczymy. No, różnica między 5 a 6 jest... No, to naprawdę jest parę procent już, nie? A tego damage'a trochę szkoda. Ciekawe. Okej. Ariku zdecydował się ubrać 2 katary magiczne, ten z sokietem trzyma w ekwipunku. No i teraz ekscytujący moment, popatrz. Ariku przechodzi w dual wielda, robi się niebezpiecznie. Teraz zakłada ten dual wielda katary i mówi "Leave Sauron to me". Okej. No powiem tak, bez perspektyw Tyrrala bardzo odważna decyzja z tym, żeby poświęcić jeszcze 1 punkt w Burst of Speed, gdzie ten damage będzie i tak prawdopodobnie mniejszy bez Tyrrala. Zobaczymy, ostatnia hrabina, prawdopodobnie. Zobaczymy.
No trzymamy Tal. kciuki. Tal, No. oh my. Niestety. Niestety. No Ariku tutaj pójdzie dalej. Pójdzie dalej. Musi. Mhm. Pójdzie dalej. Awadr, ile można to samo oglądać? Dlaczego oglądasz w takim razie? Idziemy. Adelatus, Marsz. zwróciłeś uwagę może... O patrz, Black Marsh. Czyli... Nie, jednak. Nie, tak, no strasznie mnie zdziwił, gdyby chciał podnieść kolejną karabinę. Ale nie wie teraz za bardzo. Nie To, mogę że, się... było tutaj było pewne... Wiesz co, bo to ta sytuacja, że dużo procesów się nałożyło i po prostu... Awadr Narka, pomogę ci wyjść. No. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę, fajnie było. Miłych wakacji. Ale powiem, że ta sytuacja z... no... Tego się spodziewamy, dużo decyzji. Patrz, on tutaj chyba jeszcze na tym obozie chce troszeczkę przeekspić. Ale wiesz co, możliwe, że jeszcze Ariku może chciał sprawdzić, czy tam nie ma kapliczki. Jestem jeszcze w stanie to uwierzyć, że Tak, taką tak. logiką się kierował. Tak, zdecydowanie, bo on bardzo... Darege, bardzo dziękuję za subskrypcję. Dzięki wielkie stary, mega miło. Zapraszam do oglądania, bo robi się Derek naprawdę ciekawie. _F just subscribed. Jasne. Hello there. Zwłaszcza, że Zalewako Ariku strasznie wziął sobie za punkt honoru te kapliczki. Zauważyłeś? Nawet takie Tak. dalsze, jakby totalnie, Chodził Mhm. z miasta pod miastem, chciał sprawdzać. No niestety nie robił Save Exit, ta kapliczka nie miała prawa się tutaj, ta expa, którą zdobył na początku, odnowić. Mhm. Tak, tak. Ale pamięta o nich i to jest fajne. Więc od razu ja mam w myślach takie coś Zalewako, że no Adjelatus na przykład, no chyba on nie miał tego odruchu nawet sprawdzania wokół waypointów, no nie, skautowania, więc na przykład jeżeli Ariku zeskautuje jakąś kapliczkę, Adjelatus nie, a Adjelatus będzie miał ten komplet tych przedmiotów, Ariku nie, to może kapliczki zmienią nam troszkę scenariusz. Różne rzeczy mogą wystąpić i ja powiem tak, mamy sytuację, kiedy Adjelatus ma komplet, czyli ma Tyrrala, który daje mu plus 3 do umiejętności ognia. To jest game changer, jeżeli chodzi o damage, bardzo dużo. Zdecydowanie jego walki będą dużo szybsze, czy to na bossach, czy na traszach. No i Tal Etch, czyli zbroja, która powoduje, że poruszamy się szybciej i rzucamy Matko boska, same tale. Tal, tak. Rozproszył drop. Talet, który powoduje, że poruszamy się szybciej, mamy więcej FHR. I Burst of Speed 5, który powoduje, że jeszcze poruszamy się szybciej i rzucamy pułapki szybciej. Więc Adjelatus ma cały komplet, a Riku ma tylko ten Burst of Speed, więc i tak panowie będą szybcy na mapie, aczkolwiek no Ariku będzie w tych wszystkich aspektach możliwych, szybkości poruszania się, damage'u jeszcze szybszy, jeszcze lepszy. No, ale potencjalne kapliczki u Ariku i masa możliwych błędów, które mogą się pojawić, mogą przeważyć, także tutaj jeszcze nic nie jest pewne, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Ariku ma mega nieprzyjemne RNG, no i popatrz Zalewako, Tale. 3 tale to jest Ral. Dropnąć tira nie jest tak trudno. I jeszcze dużo może się... Jeszcze może skompletować też, no nie? Na Edha też jest szansa, na przykład w trzecim akcie. Zdarza się to. Ale zwróć jeszcze jedną uwagę. Ariku ma już 12 level, ma fire trapy i jednak decyduje się biegać dalej z katarami. Tak, to też jest tutaj... No pewnie... Popatrz, fajnie manę dokłada. No kurczę, powiem szczerze... Nauka nie idzie w las. Shopping jakiś? Tak, idzie z katarami. Ciekawe, czy to zmieni za chwilkę, czy nie. Bo tutaj w końcu sędzia coś tłumaczy. Tak, będę więcej tłumaczył takich niby oczywistości, ale warto, nie? Okej. Ariku chyba... No, co on teraz? Zakupki chyba i... Mam nadzieję, że będzie wyruszył dalej, bo... Adjelatus już na katakumbach. No i ta przewaga rośnie, bardzo rośnie. Adjelatus Katakumby chyba level 2.
Przynajmniej level 2. Niestety nie zwróciłem uwagi, ale tak, rośnie, a Ariku jest przed barakami, przed jailem. Zobaczymy. Trzeci już, drugi znalazł instant. Tutaj podpowiada Fifi, więc no. Też trzeba dodać, że bardzo szybkie katakumby u Adulatusa. No i możecie zobaczyć, jak sobie panowie tutaj podróżują. Zobaczymy, czy Ariku... O, tutaj u Adulatusa też fajne rzeczy się dzieją. Przez chwilkę chciał pokazać nam pulpit. Ja bardzo doceniam ten pulpit. Po prawej stronie widziałem Tibię. I za to w tym momencie odejmuje Adulatusowi kolejne 2 minutki z czasu. Zobaczymy, czy czymś jeszcze przekonamy doktora Ariku w tym ranie. To tam ewentualne odjęcia też będą. No i okej. Zobaczymy, co zrobi Ariku. Okej, stawia portal, tak jak my mu mówiliśmy. I będzie wracał się na pewno po Malusa. W Tak późniejszym etapie, jak złapie waypointa w Inner Cloister. Fifus mówi, że jego paladyn nie ma nawet 40 dista. No to w takiej sytuacji dodajemy 5 minut Kutasowi. To nie. To trenuje czy nie trenuje? Dobrze. Adulatus podejmuje Andariel. I to będzie bardzo szybka walka. Tak, nie wyskillował smallstonami. Totalnie nie rozumiem. Smallstony na goblinach, potem slimy. Popatrzmy. Na jedną rzecz, którą mogę teraz jeszcze zwrócić uwagę. Ariku bardzo szybko znalazł przejście do Jaila poziom 2, gdzie Adulatus troszeczkę tam wybił pod waypoint aż. Także troszeczkę szybciej, jeżeli chodzi o Jaila poziom 1 u Ariku. Nie wiem, czy zwróciłeś wcześniej na to uwagę. Nie zwróciłem. Bardzo fajnie mieć się tutaj u boku w takim razie. No to tak, to można podsumować. No środki Ariku działają. Będzie nadrabiał na takich małych elementach, będzie kapkę szybszy. Tego się spodziewamy. Gdzie ankiety? No jakby ktoś chciał robić ankiety, to zapraszam. Ja jestem zbyt pochłonięty sytuacją w tym momencie, ale czasami coś mogę skubnąć. Pytanie, jaką ankietę byśmy mogli polecieć kolejną? Może po prostu podstawową. Mając obraz sytuacji, mając obraz sytuacji, jakie jest wasze zdanie, kto wygra? To możecie kierować sercem, rozumem, czymkolwiek chcecie. No tutaj Ariku ma problemy. Na Jailu to jest poziom 3. Nie może znaleźć tego przejścia. Tutaj będzie ankieta, czy jutro gramy w Apexa? Na 100% tak. Myślę, że jest taka szansa. Czy komentatorzy są trzeźwi? Tak, to będzie kolejna ankieta. To też fajna propozycja, czy Ariku zrobi chociaż jedno słowo w tym meczu? Okej, i Ariku nie wrócił się po Malusa. Myślałem, że zostawiając tego TPK wróci tym waypointem do miasta, no i chyba sobie zapomniał. Tak. To jest coś. Mankace, bardzo dziękuję za suba, stary. Witaj. Rozsiadaj się i oglądaj. MankHC To jest coś, just czego subscribed. ty jako LL. taki osobisty trener, można powiedzieć, Ariku, troszkę się mogłeś zawieść teraz, prawda? Przerabialiśmy to mocno i kiedy stawiał ten portal, byłem przekonany, że zastosuje tą taktykę, ale niestety może się śpieszy już tak bardzo. Czuję, że przeciwnik ma lepszą sytuację z runami, że jest troszkę z przodu. Także może po prostu Ariku tutaj wziął już Proszę, ale zwróć uwagę, przerwę sobie tutaj. Jest Burst of Speed 6. Przed chwilą właśnie zauważyłem, że jest 6. Czyli mamy 6 Burst of Speed u Ariku i 5 u Adulatusa. Czyli jednak zdecydował się. Dobrze. Czyli jednak na tą 6, dobrze. No i bardzo, bardzo się cieszę z tej decyzji. Spodziewam się właśnie takich
nieszablonowych rozwiązań. Aczkolwiek będąc w sytuacji, w której no tego damage'a nie ma perspektyw na razie na ten damage, no nie leciałbym tak grubo, ale to jest jego decyzja i właśnie fajnie, że są takie niestandardowe zagrania tutaj. Tak, już tutaj mamy podpowiedź, że no doktor Ariku niestety znajdzie na samym końcu to przejście na poziom drugi katakumb, które Agelatus znalazł jako pierwsze. Czyli notujemy kolejne straty Ariku. A Agelatus już na suchych wzgórzach bardzo ładnie przecina te pustynie. On jakby widać, że zna tą zasadę tutaj tych rogów. Zresztą, żeby przybliżyć troszeczkę sylwetkę Agelatusa, nie jest to chłopak z pierwszej łapanki, tak wam powiem. Nie wzięliśmy go z ulicy, on sam z niej przyszedł i postanowił zrobić speedrun barbarianem. Czyli Tak od razu po prostu pokazał jaja. Powiem szczerze, że no, jest na co patrzeć. No i zrobił tych speedrunów troszkę. Była tam wkręta, poznał podstawowe zasady mappingu, poruszania się właśnie po mapach, poznał presję czasu, więc widać ten mapping tutaj na tych pustyniach. Z drugiej strony doktor Ariku bardzo intensywnie, bardzo mocno, bardzo mocne treningi, wręcz do upadłego, nie śpiąc 40-50 godzin. I to jest prawda. No ćwiczy właściwie od zera, ale trzeba powiedzieć, że staż panów w Diablo 2 to jest, no to jest też koło 17-18 lat, także tutaj panowie zjedli zęby na tej grze. Niestety Ariku tutaj też zwiedza całe katakumby. Traci trochę tego czasu. No, widać, że jest lekko podenerwowany już. No, w jego sytuacji byłbym strasznie wkurzony, aczkolwiek wszystko jest jeszcze totalnie do odbicia i wszystko się może zmienić, wszystko się może zmienić. Popatrz, też spotyka tej typaczki troszeczkę pod expia. Katakumby to jest takie miejsce, na które nie ma się do końca wpływu. Można znać jakieś tam puzelki, rozpoznawać może odrobinę wcześniej, czy coś jest dead-endem, albo tutaj mamy na przykład jakiś element wyjścia prawdopodobnie, tak. I można po prostu trochę szybciej to rozpoznawać, ale katakumby są dosyć mocno RNG miejscem, więc jeden zawodnik podejmie decyzję, że idzie w lewo, drugi w prawo, jeden znajdzie po 5 sekundach, drugi po 2 minutach. Jestem bardzo ciekawy tej decyzji u Ariku, dlaczego on biega z katarami cały czas zamiast z daggerem. Znaczy, myślę, że tutaj jest po prostu... może też sobie myśleć, że wiesz co, że skoro mam ten katar z tym rubinem... Ale on wyrzucił ten katar. On już wyrzucił. Aha, on wyrzucił. No to... On ma 2 magiczne. 2 magiczne, okej. No to pewnie tutaj... Może sobie przypomni, nie? Może sobie przypomni za chwilkę. Czy w drugim akcie. Tak, katar jest troszeczkę wolniejszy od sztyletu, więc będzie kładł pułapki troszkę wolniej, więc będzie zatrzymywał się na troszkę dłużej, więc niestety, więc troszkę czasu będzie tracił, ale to jest marginalne to są różnice, ale warto o tym pamiętać. To się wszystko dodaje. Tycek chyba mam taką propozycję, żeby Tycek wszedł w trzecim akcie na komentarz. Jestem za. Bo w trzecim akcie będzie po 22, więc akurat możemy zmienić troszeczkę styl komentowania.
za chwilkę... za chwilkę Ariku dotrze do Andariel i pogłaszczy ją po głowie. Swoimi trapami. No i patrz. Daleka oaza Wadżlatusa. Ale jeszcze jest przed wszystkimi elementami, tak? On nie ma jeszcze kostki. Robacze gniazdo dopiero jest odszukiwane. Andariel pada u Ariku i zobaczymy zaraz różnicę w splitach. Dokładnie. Jak to wygląda? No i mamy w tym momencie realny obraz przewagi Adżlatusa i jest to, słuchajcie, jeszcze trzeba odliczyć tą minutkę, no jest to 8,5 minuty. 8,5 minuty szybciej Adżlatus zabił Andariel od Ariku i ma wszystkie elementy, czyli Talet Tiral, a Ariku nie ma ani jednego. Okej. Ariku kupił sobie drugą zbroję dwusoketową, podmienił. Tal, pada Tala. Przygotowuję sobie już tutaj na potencjalnego Edha. Budki Faster Kid Recovery. Nic ten. Wiemy od Ariku, że Chwytak chyba zaczął streamować w prawym górnym roku. Tak, tak. Tak, także też tutaj jak coś. Aha. Konewka 2. Konewkę 2 streamuje. Tak. Tak, także już wiemy. Pozdrawiamy Chwytaka. Bardzo serdecznie. Oczywiście, nie inaczej. Popatrz, w miarę szybko Adżelatus znalazł robacze gniazdo. Poziom drugi już. Nie było problematyczne, szybko się przebił, a wiemy, że te robacze gniazda mogą być mega ciężkie. A to nie Muza Mr. Pig? A ja nie wiem, kto to jest Chwytak. Może to jakiś raper czy coś. Ale na pewno po streamie sprawdzę. Patrz, robacze gniazdo poziom trzeci. Trochę się obawiam o Ariku w tym robaczym gnieździe, bo jak popatrzyliśmy na wczorajszy trening jego, prawda, Zalewako, to tam Ariku lubiał sobie pobiec w inną stronę. A wiemy, że jak się pobiegnie dobrze teraz, po tym jak to robacze wyglądało Adżlatusa, to szybko się znajduje te przejścia dalej. No, teraz czy pasek kupi, bo tutaj też był problem ostatnio. Okej, kupił. Berserker? Serio? To jakiś rerun streama Prima Aprilisowego? Sugerujesz, że są jakieś jaja? No i dobra. Ariku uzupełnia zapasy popachy. Jeszcze czy o staminie będzie pamiętał? No niestety nie ma mleczka, chociaż wraca się po staminę do Lykandera, tak. Czyli tutaj wolał na przykład potki u Drognana, a potem uzupełnienie staminy u Lykandera. Lepsza jakość może i... Tak jest. Oj tak, Berserker polecam. No i świątynia Żmioszponów. W momencie, kiedy, żeby przedstawić wam obraz sytuacji, w momencie, kiedy Ariku wyrusza dopiero na podbój pustyni, Adżlatus już ją kończy. Jest już w świątyni Żmioszponów, czyli w ostatnim elemencie i za sobą też ma już zdobył laskę. Laskę Radimów. I tutaj od razu można byłoby zrobić ankietę, bo to też nie jest pewne do końca, biorąc pod uwagę tą przewagę Adżlatusa, kto zrobi pierwszy laskę w tej grze. Niestety w Diablo 2 Resurrected, Diablo 2 starym, zrobienie laski nie jest tak łatwe, więc troszkę muszą panowie się tutaj nachodzić i nawalczyć, żeby to osiągnąć. Więc już robimy ankietę. Kto pierwszy zrobi Elwarda?
Dobra, szybkie zakupy. Soundtraczek się skończył A u mnie leci. z Wiedźmina. A puściłeś troszkę później. Ale już to naprawiamy. No, zostało 40 sekund u mnie, także... Tak. Ja puszczam jeszcze raz, także do klimatu możesz puścić jeszcze raz. A na walkę z Balem ostateczną mam przygotowanego Crash'a Bandicoota. Walkę z Cortexem po remasterze. Tam jest final boss, tutaj też będzie final boss. Będzie bardziej adekwatny. Cześć, siemanko Ola. Siemanko Ola, siemanko Ola. Ola dostała tutaj, jak ktoś ogląda może powtórkę na YouTubie, pragnę przypomnieć, co się stało wcześniej. Umówiliśmy się na godzinę 20, wszystko przygotowujemy, no i niestety Ariku poszedł spać. Ale regeneracja przed walką jest bardzo ważna. Bardzo ważna, tak. Pamiętaj, że to właśnie Azelwako my podczas snu się regenerujemy, prawda? Nie podczas treningu, tak? Tak. Podczas treningu się niszczymy. Reset umysłu musiał nastąpić. Nie tylko snem akurat, ale to już nieważne. Cześć Wasikam. Dobrze. Mamy suche wzgórza. U Ariku. Podążamy dalej. Waypointa tym razem znalazł. Nie było problemów jakichś większych. Znaczy, tym razem aktywował znaleziony, tak? To musisz sprecyzować troszkę. Tak, dokładnie. Tak. Dobrze. Dobrze. I Agelatus, patrz, idzie już po kostkę. Jest bardzo szybki na tej pustyni. Trochę pomija chyba paczek. Jest. Fajnie, dobrze. I już ostatni element. Albo pierwszy. Generalnie zrobił to nie po bożemu. Więc troszkę na odwrót, ale właśnie pustynia jest taka, że totalnie nie musimy zbierać tego po kolei. Możemy sobie dopasowywać do sytuacji, do waypointów, nie ma żadnego znaczenia. Agelatus uzyskuje kostkę, no i ma predyspozycję jako pierwszy do tego, żeby zrobić Elwarda jako pierwszy. I zaraz będziemy mieli wynik ankiety. I postanawia zczyścić to wszystko. Agelatus tutaj jednogłośnie wygrał w ankiecie, kto pierwszy zrobi Elwarda. Zobacz, że Arikum po raz kolejny z kapliczką Expa. Żuczki. No. Tak, tutaj. I mamy level 13. Dobrze widziałem, że to jest dopiero 13? Wydawało mi się, że... Tak mi się wydawało, że widziałem level 13. No i mamy pierwsze tutaj Ariku, Agelatus jako pierwszy robi laskę w tym pojedynku. No. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Myślałem, że ten level już jest wyższy u Ariku. Ja też. Biorąc pod uwagę paczki, jakie spotykał sobie na tym, w katakumbach i biorąc pod uwagę tą sytuację z Extrainem, 13 poziom, zobaczymy jak to będzie u Agelatusa. Nightwish, nieprawda, nie zgodzę się z tobą. Może gdyby to był run bardziej doświadczonych graczy, to jasne, przewaga byłaby znaczna. Już tak, że ciężko byłoby to odzyskać, ale tutaj pamiętaj, że to są ludzie, którzy zaczęli dopiero się ćwiczyć w tym wszystkim i spodziewamy się niezłych jaj. Mamy przed sobą trzeci akt, dżungla, czwarty akt, Dżungla. CS, piąty akt, jaja ze starożytnymi, fire resy, mocne dymy, tron, no właśnie dlatego tam takie walki ludzi, którzy dopiero kompletnie zaczynają, są po paru ranach, są mega ekscytujące do samego końca. Ariku rozszyfrował ślimaczka. Jestem bardzo dumny. Oj, pięknie, możesz być dumny. Właśnie, bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś, Berserker. Cześć w ogóle, Buczek, witamy Cię serdecznie na pokładzie. Parkuj. Może być one way kontra four way. I teraz właśnie robimy ankietę legendarną, czyli
Który way u Adgelatusa? Zobaczymy, kto powie dobrze. Który Adgelatusa? No, jeżeli chodzi o Waye u Ariku, to zauważyłem, że niezależnie jaka by to nie była droga, to Ariku jednak idzie lewo-góra w większości przypadków, także zobaczymy jak to w tym wypadku wyjdzie. No i tutaj akurat już ma tą lewą górę spaloną, prawda? Bo po pierwsze jest to najlepsza droga możliwa dla zabójczyni, czyli prosta droga, gdzie pułapki można bardzo łatwo kłaść, one się nie bugują, obrażenia zadają prawie cały czas. No i Ariku też nią prawdopodobnie pójdzie jako pierwszą. Więc wydaje mi się, Zalewako, w tej sytuacji, że nie będzie one way kontra four way, bo gdyby lewa góra była najgorszą drogą, czyli takie balkony ze schodami, a ponieważ właśnie tak jak powiedziałeś, Ariku zawsze idzie lewo góra, a Adgelatus wybiera drogi, z tego co widzę, no to mogłoby tak być. Zobaczymy. Widzisz może wiadomość od Missandei? Naszej Paulinki tutaj Boberka? Widzę. Mrs. Missandei, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ja myślałem, że będziesz negocjował ceny, ale jak za darmo, to No to bardzo proszę. poza streamem. Za jednego Boberka Missandei to było jak coś do mnie. Dobrze. Ariku już tutaj przeszedł całą pustynię i już podejmuje się amuletu. Ocalił właśnie w tym momencie drugi akt przed ciemnością. I dowiadujemy się w tym momencie, czy Adgelatus ma one way'a, czy będzie musiał niestety... Nie jest to one way. Nie jest to one way. Słuchaj, Zalewako, no może przepraszam, doktor Ariku zaskoczy i nie pójdzie tą drogą. Popatrz, sprawdza tą kapliczkę. Niesamowity overkill, ale bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ja jestem i tak pod wrażeniem tego, jak pilnie Ariku wziął się za sprawdzanie tych kapliczek. Popatrz, kupuję sobie też bazę, najtańszą możliwą, za 168 golda. Do Tirala już na zaś, gdyby coś jednak. Przypomnij mi jakie ma runy Ariku, on ma... Ile tych talii jest? 4? On ma 4 albo 5 tale. 4 na pewno. Okej, jeżeli by wybrał złą drogę, no to z tych skrzynek jeszcze ten tir jest szansa, prawda? Absolutnie, z duszków po drodze również, duszki w tombach, prawda? Dużo większa szansa. Że jak najbardziej. Jariku też to wie, dlatego on trzyma to, bo tak naprawdę potrzebuje jednej runy, czyli tira do liścia i jednej tury, i dwóch potencjalnych run, czyli albo jednego nefa, albo jednego etcha, prawda, do taleczka. Tak Także jest. szansa jest, myślę, bardzo duża, że coś złapie. Jak się podoba soundtrack? Powiedzcie na czacie. Chyba dobrze wchodzi, nie? Dobrze. Ariku zaraz zdobędzie kostkę Horadrimów. A w tym momencie dowiadujemy Ogólnie- się, czy mamy Way u Adgelatusa, czy nie. Niestety nie, nie mamy tu Way'a. Ogólnie bardzo przyjemne sale umarłych, jakby, nie wiem czy zauważyłeś. Wiesz co, patrzyłem bardziej teraz na Adgelatusa i ustawiałem muzykę Crash'a Bandicoota przed walką z Balem. A możesz przybliżyć? No, bardzo szybkie przejścia i z poziomu pierwszego do drugiego, i z poziomu drugiego do trzeciego, także te sale umarłych nie sprawiały problemów ani Adgelatusowi, ani Ariku. Także no, zobaczymy właśnie te Waye za chwilę u Ariku. Tutaj chyba jakieś problemy, bo Ariku się zatrzymał, a nie, leci dalej. Bardzo głęboko widziałeś tą hiperwentylację u Ariku? Tak. Mhm.
To był wydech problemów na tym ranie. Exhalował wszystkie problemy, exhalował złe wspomnienia z hrabiny. Mówi... Lecimy. No i Ariku teraz będzie szukał, doktor Ariku będzie szukał Tak, robaczego gniazda, bo jeszcze go nie zespotował. No tutaj też to sam, miałem to powiedzieć Infi, właściwie przyszło mi też do głowy, dokładnie Infi, zgadzam się z tobą. Wyciągaj telefon. Tak, no już mam numer wybrany od początku rana. Popatrz, Agelatus paczka duchów, jeszcze łapię tutaj sobie tego expa, jestem bardzo ciekawy levela Agelatusa. Bo popatrz, no niby ma tego taletka. Pytanie, czy użyje go na walce z Durielem już, czy on zaskoczy mu na przykład na początku dżungli, czy jeszcze nie będzie dolewelowany. Tak jest, tutaj dobra sugestia, ankieta o dęteczkę. Kto będzie miał pierwszą dętkę, jak patrzycie na styl gry? Na pewno tutaj nie ma żadnego ryzykownego stylu gry. Naprawdę ja nie widziałem żadnej bliskiej sytuacji chyba u chłopaków. Nie wiem, czy Zalewako coś sobie przypominasz? Nic, na razie jest spokojnie. Bardzo, bardzo spokojnie. Mamy ankietę, kto pierwszy walnie pomidorka, także zapraszam do głosowania. Mamy Liweya u Agelatusa. Tak jest. I pamiętasz, która to była droga? To była dolna droga, prawda? O! Oj, Odwołuję ankietę. czy postawił sobie, nie postawił sobie chyba TPK. Aj, bardzo. Tak. Bliźniacza To jest- sytuacja z treningu, prawda? Tak, tak, dokładnie. No musi Ariku, doktor Ariku pamiętać o tych safe TPkach. A my o tytule tego zawodnika. Więc tak, i właśnie to poruszyłeś ten temat safety packów. Dobrze poruszyłeś, bo trzeba wspomnieć, że Ariku ma problem z safety P. Zauważyliśmy to na treningu i często nie postawi, albo jak nie postawi tak w takiej nerwowej sytuacji już, jak wie, że odkłada myszkę za chwilę, że już pomidorek się zbliża, że za chwilkę się zaświeci na czerwono. To jest troszkę za późno, nie? Czasami nie wyrobi z tym, ale zobaczymy. Czyli no właściwie 5 sekund po stworzeniu ankiety, kto strzeli pomidorka, no to to dr Ariku się wydęczył. No Infinity tutaj przypomina, że dalej go nie postawił. Teraz zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. No i popatrz, Zalewako, i on dalej biega z tym katarem. Tak, tak, tak. Cześć Acex, siema. Okej, drugi poziom odnaleziony, z tego co pamiętam, on nie był taki zły, jak robił Agelatus, także mam nadzieję, że Ariku szybko znajdzie przejście do trzeciego poziomu. Tutaj decyduje się katarem bić robaki. No może to był jakiś plan z tymi katarami w jego głowie. Proszę bardzo, mamy poziom trzeci. Mamy poziom trzeci, a i wieczko u Agelatusa. Tak, Golas, może być to Katar i Jas. Wiemy, że jakiś magiczny Katar dropnął Arikowi, więc oczywiście jest taka opcja. Może by dętki znowu nie było. Tak, było bardzo blisko, ale raczej już wszystko wyczyszczone. Będziemy mieli level up zaraz też. Okej. Okej, i Laska mamy to. podniesiona. Tak, a u Agelatusa przygotowanie na walkę z Durielem.
Tak, potki odtajania kupione. Pięknie. Fajna laska tutaj do sprzedania u Ariku. Mhm. Ale No chyba i- sobie ją zostawi na kolejny akt do sprzedaży. Tak. Mhm. Tak, bo może ktoś z Was nie wie, ale w każdym akcie są takie jakby ograniczenia golda, którego można maksymalnie wycisnąć z aktu z danego przedmiotu, więc jeżeli Ariku teraz zobaczył, że laska kosztuje 10 000, a maksymalna sprzedaż w tym akcie to jest... Dobra, nie ma tematu. Chyba postanowił ją sprzedać, prawda? To było... Właśnie ją sprzedał, także postanowił, że Ariku to jest skromny chłop, nie potrzebuje więcej pieniędzy w trzecim akcie. W trzecim akcie mogłaby kosztować że jest 15. tir. Zwróć uwagę, jest ten uprawniony tir i Mhm. wkłada go do laski. No i teraz tylko... Tak, jest. Będzie podmianka. Mhm. Tak, No i mamy mamy liścia. Mamy liścia. Dobranoc, Borut. Siema Z. Opa. Oj, przez chwilę mignął ten katar. Przez chwilę niestety nie zwróciłem uwagi, co ten katar ma, ale faktycznie jest magiczny. Ma jakieś 2 statystyki. Tak, no i widzicie, pierwszy element u Ariku spontanicznie zebrany i w tym momencie nie ma znaczenia, że Adjelatus go miał wcześniej, bo i tak panowie mogą to założyć dopiero od 19 poziomu. A tak naprawdę runa Edh może już polecieć tutaj na Arcane Sanctuary. Adjelatus w tym momencie zabił Duriela. Z tego co widziałem, nie było ekscytującego dropu z tego Duriela, chyba większość zwojów portali. I melduje się w trzecim akcie w godzinie 8:24, godzinie 7:29 tak naprawdę, bo musimy mu odjąć ten czas. A Ariku już depcze mu po plecach. Zobaczymy, czy to też jest ciekawe, zobaczymy, czy na przestrzeni aktu drugiego, Ariku na przykład troszkę skruszył tą przewagę, którą wybudował sobie Adjelatus. Czy ona się utrzymała, czy może się powiększyła na korzyść Adjelatusa. W międzyczasie sprawdzimy sobie powtórkę i faktycznie ten jeden katar ma 10% i jas, także O, pięknie. Super, no to świetnie. no i trzeci akt u Adjelatusa. Zobaczymy jak tutaj panu pójdzie. Przemierzanie dżungli. Tak, już patrzymy. Adjelatus Tutaj jest... Mhm, Tutaj jeszcze wspomnę, że przed samym właśnie wyścigiem Adjelatus próbował rozszyfrowywać kraki z pewnym epitetem właśnie. okej. Także Czyli zobaczymy, obozy- czy się będzie tym... Tak, czy się będzie tym sugerował, wchodząc do obozu. Czyli obozy tutaj po lewej będą go interesowały najbardziej. Postanawia zmieniać tutaj way, tak? Ciekawa decyzja. Dobrze. No i widzimy, że u Ariku na pewno nie będzie to one way. No i tak jak wcześniej wspomniałem, on wybiera najczęściej właśnie tę drogę lewo-góra. Tak jest. A droga poprawna to jest lewo-dół, prawda? Tak, Więc tak. jeszcze jest potencjał, że skróci sobie czas na tym Arcane'ie, jeżeli teraz wybierze lewo-dół. Jeżeli będzie szedł natomiast zgodnie ze wskazówkami ruchu zegara, no to będziemy mieli four-way u Ariku. My już to wiemy, bo znamy tą mapę, bo panowie grają na tych samych mapach. No i tak jak Cili wspomniała, bardzo ciekawy jestem, czy Ariku, zdając sobie sprawę z sytuacji w tym akcie z runami, będzie sprawdzał super chesty na przykład. Bo taki Edh jak najbardziej może polecić super chesta z duchów tutaj, czy też Nef. Dobrze, Adjelatus jest już w połowie dżungli, można powiedzieć, połowie lasu pająków. Upewnia się z tymi drogami i dotarł na Wielkie Moczary. Jest to bardzo fajna prognoza na to, że jeżeli mamy przejście na Wielkie Moczary, no w trzecim tilu, czyli w połowie dżungli, przed połową dżungli, Spider Forest, to jest większa szansa na to, duża szansa, że spotkamy szybkie przejście na dżunglę upieżców, ponieważ zawsze dżungla upieżców musi być po Wielkich Moczarach, albo przynajmniej na równi, na tak zwanym T-shape'ie, ale teraz T-shape'a nie mamy. Widzimy, że jest tylko jeden skręt. Adjelatus postępuje dalej. No, u Ariku pewnie gdzieś tam drugi, ale to może nie na streamie. Nie na streamie. O, proszę bardzo, Ariku idzie drogą dobrą. Czyli już mamy two-way kontra three-way, więc Ariku zyskuje czas jednej drogi.
a Gelatus odnajduje na 4. tilu obóz. Tutaj, gdzie wchodzi, jest 5. tile, 5. kafelek, więc tutaj może być przejście zaraz po lewej na dżunglę upieżców, albo też po prawej, zobaczymy. Po lewej nie mamy, po prawej mamy obóz kolejny, który Agelatus za chwilkę odkryje. Siema, Esik. No, już myślałem, że Agelatus wejdzie w ten obóz, czyli już widzimy jaka sytuacja jest. Będzie jeden obóz na końcowym tilu tej mapy i panowie będą mieli Spider Cavern na samej górze. Być może może się pojawić taka sytuacja, że będzie miał obóz i ten obóz będzie konektorem też do dżungli upieżców. Zaraz zobaczymy. Jeżeli tylko na dżungli upieżców zespałni się też obóz w pierwszym tilu. No, mamy obóz po prawej. Jest to obóz z questem. No zobaczymy. Mało życia u Ariku. Potek życia również nie ma w ekwipunku, żeby się tutaj... Ale stawia tepeki. Zaczął stawiać tepeki. Ale tak bardzo na granicy. Zobacz, 7 HP. Ajajaj. Ale jednak decyduje się wracać. I Zalewako, popatrz na tą dżunglę. Wydaje mi się, że niestety nie będzie żadnego przejścia, żadnego konektora obozowego, co może troszeczkę wydłużyć tą dżunglę. Zobaczymy jeszcze, czy po lewej tam coś nie będzie. Zobaczymy jeszcze. Na pewno nie ma tego konektora. Zobaczymy, jakie decyzje teraz podejmie Agelatus. Chociaż tam było takie... Kurczę, chociaż tam było takie nieodkryte. Zaraz zobaczymy. Oj. Agelatus postanawia ruszać z Lasu Pająków. Skautuje w górę. To są bardzo ważne decyzje, bo dżungla może być bardzo tricky dla zawodników. I czy tutaj mamy przejście w górę na dżunglę, czy nie? Niestety nie mamy. Sprawdza jeszcze chyba potencjalny konektor. Upewnia się. Niestety nie. To już było troszkę wcześniej widać, ale lepiej się upewniać 2 razy, niż wtopić i przejść cały Great March. Czyli wiemy, że dżungla będzie dosyć długa, ponieważ zadanie mamy no, na samej górze w dżungli, w Spider Forest. Panowie muszą przejść całe Wielkie Moczary, dopiero potem wejść na dżunglę upieżców, czyli taki no, nieprzyjemny scenariusz. Jak sytuacja levelowa u panów? Bo niestety nie jestem w stanie teraz tego namierzyć. Wydaje mi się, że już 17 u Agelatusa. Albo za chwilkę będzie dobijał. Nie mogę za bardzo tego rozróżnić, bo i tak porusza się bardzo szybko przez ten Burst of Speed. I też wygląda, jakby miał zbroję założoną. Tak, ma taletcha, czyli już 18 będzie dobijany. A u Mariku, zaraz się dowiemy, bo rozdaje atrybuty właśnie. Ulala! Burst of Speed. Burst of Speed 7 wjechała u Ariku. Ariku musi nadrabiać. Chyba tak sobie to... No, tak się rozpędził, że no, jestem w stanie uwierzyć, że do 9 nawet dzisiaj dojdzie. No, myślę, że możemy. Dzisiaj bardzo ciekawe rzeczy zobaczyć z tym Burst of Speedem. Wiesz co? Wiesz czemu? Wydaje mi się, że on po tym jak dowiedział się, że ma tego Tyrrala, mówi sobie: kurwa, mam damage już, pierdzielę. Słyszę do niego głos, jak on to mówi. Tak.
I lecę po prostu, bo wiem, że jestem z tyłu, na pewno musi to czuć i kurczę, to świetnie, świetnie, no fantastycznie jest, lecimy dalej. Ale jeden punkt chyba nie rozdał do umiejętności. Jeden punkt chyba tam wisi jeszcze w zapasie, tak mi się wydaje. Mhm. Zobacz, blade'y też na Duriela są stosowane, no, ale bez większych problemów. Fajny gold z Duriela, dosyć chainmail, scalemail. Nawet można się zastanowić, czy najemnikowi czegoś tam nie rzucić. 16 level chyba u Ariku, tak mi się wydaje. Tak, to widać nawet po tym chodzeniu, no nie? On tak, używa też zbroi z life'em i też jest dużo wolniejszy od Adjatusa. Adjatus w tym momencie wchodzi na dżunglę upieżców i od razu jest to praktycznie prawie, że jedna z najdłuższych dżungli. Znowu przejście, no praktycznie na końcu, w 5. tilu Wielkich Moczar. Także będzie to długa dżungla i przed Ariku też niemałe wyzwanie, bo Adjelatus w miarę bardzo dobrze przeszedł tą dżunglę. Nie było tam żadnego backtrackingu, nie było tam żadnych powrotów niepotrzebnych. No i Ariku musi zagrać tak samo, żeby nie odstawać. Plus jeszcze ma 7 barów do Taletha dopiero, którego jeszcze nie ma. On jakby jeszcze dalej jakby szuka tego Taletha, szuka tego Nefa, tego Edha, więc tutaj, jeżeli on nie zdobędzie tego Taletha w tempo, może być problem. Bo wtedy przewaga Adjelatusa może tylko wzrastać. I zobaczmy na splity. Ariku zabił Duriela godzina 17:54, a Adjelatus godzina 8:24. Aha, dobra, dobra. I minus odliczanie to mamy godzinę 7:29, czyli No, 10 przewaga minut. Adjelatusa się powiększyła do 10 minut ponad. Przewaga Adjelatusa się powiększyła, także... Pomimo tego, że musiał przebiec jeszcze jedną drogę więcej, także jeżeli miałbym być prorokiem, no to powiedziałbym, że dodatkowy talent jeszcze u Adjelatusa. O, robi kolejną robotę. Z drugiej strony Ariku Burst of Speed 7. Ale no, movement speed, zwiększenie movement speedu między 5 a 7 to naprawdę są minimalne różnice. Ja bym się jeszcze jednak martwił o tego expa u Ariku, bo ten 16 level na dżungli to ciężko Wiesz- może być później. Wiesz co, nie jestem teraz dokładnie pewien, czy to jest 16, czy jednak nie 17. No bo i tak Taletha nie mógłby założyć. Może to już jest 17, ale obawiam się, że 1.6. Tak, też tutaj bym obstawiał, że raczej Ariku nic nie przeoczy. O, Ariku odkrywa Great Marsh. Postanawia zostawić portal, tak jest. I podpowiada, że Ariku ma 18. Ariku już 18, widzisz. Okej. O, tarapatu Adjelatusa przez chwilę. Patrz jak szybko wypił potki, 2 rejówy. Szybka rączka. Teraz szaman mu huchnął, ale idealny Fire Shrine do tego. Także Ariku w ogóle, Adjelatus tutaj bardzo w ogóle też fajnie i zwinnie używa tych potionów w ekwipunku. Więc to na pewno mu się przyda na jakimś Chaos Sanctuary. I Adjelatus w tym momencie dochodzi do Lower Kurast, czyli można powiedzieć, że taka nieprzyjemna część dżungli już jest za nim. Ankieta tej. Dobry pomysł. Ile dentek w akcie 3? Proszę bardzo. Jakbym miał ja strzelać, to bym obstawił jedną. No i popatrz, Adjelatus bardzo ładnie i szybko doszedł tutaj tą drogą, wybrał lewą drogę.
Ciekawy jestem, czy tutaj... czy zna tą zasadę po prostu. Wyglądało tak, jakby po prostu ją idealnie rozszyfrował. Zależność między kamiennym polem a wejściem na Lower Kuras. Pięknie. Okej. A Gelatus chyba właśnie szukał waypointa, bo tam wcześniej ominął kanały, I bardzo szybko Ale- znalazł. ale chyba jednak wolał bezpieczniej, szybciej znaleźć waypoint i od razu wrócić się tutaj do podziemi upieżców. Tak jest. I bardzo, popatrz jak mu się to... Ta droga, czasami tego waypointa można szukać przez całą lokację, a on miał praktycznie obok kanałów i teraz w bardzo bezpieczny sposób sobie odzyskuje Kidbina i jeszcze idzie... Czy on chyba podpalił tylko, nie wiem czy on podniósł, nie jestem przekonany, ale już Wydaje mi się, że podąża. tak. Mhm. Ale to zobaczymy za chwilę. Podniósł chyba, tak, podniósł. A Riku już odkrywa waypoint, czyli drugi obóz. No i my już wiemy, że ostatnie, że oko Kalima jest niestety na samiutkim końcu tej dżungli. Można powiedzieć, że ta dżungla jest dosyć łatwa do rozszyfrowania, bo, bo nie ma ani jakiegoś T-shape'a, trzeba przejść praktycznie całą, i jedną i drugą, więc No, generalnie moja taktyka by tutaj się sprawdziła. jak najbardziej. Raczej. Jakby ktoś nie wiedział, po prostu zamykamy oczy, puszczamy kierownicę i budzimy się w Trawinkal. Tak, tak. To jest taktyka Zalewaku, która jeszcze nigdy nie zawiodła. Zawsze działa. Zawsze działa na coachingach. Kiedy próbowałem różne rzeczy tłumaczyć, po prostu wychodziłem jak skończony idiota. Więc jak najbardziej. Chłop trzeciego aktu chciał uczyć. Tak jest. Gdzie tutaj opaska jakaś i budzimy się przy WP-ku w Trawinkal, tak jest. No i mamy podejmowany pierwszy organ u doktora Ariku. A Gelatus już tutaj otwiera sobie złotą skrzyneczkę. Zaraz, tak jest. Mamy mózg Kalima. No i zostały już tylko kanały Trawinkal, walka z Mephistem. No i czwarty akt. Riku tak zaczął nieostrożnie strasznie grać z tym hapekiem. No tutaj już może podejmowanie, wiesz, ryzyka większego. Teraz bardziej się pewnie spieszy. Gromo, dziękuję Ci bardzo za subskrypcję, siemanko. Widzi też po swoich splitach. Gromo77 just Bo subscribed. popatrz, Ariku porównuje te swoje obecne splity do jakiegoś starszego PBK, to nie jest ten wczorajszy, do 2.21 i widzi Tak. te plusy jeszcze na tym starszym, więc to jest też takie, no, on wie, że jest w plecy po prostu. Nie wiem, czy wspominaliśmy o tym na początku. PB Ariku właśnie zabójczynią to było 2 godziny i 9 minut. U Agelatusa to były 2 godziny i 2 minuty. Tak jest, czyli bardzo, bardzo, bardzo podobne PB, bardzo podobne PB. No i Ariku postanawia przejść jednak z góry, cofnąć się na Great Marsh. Tutaj Agelatus podjął decyzję, że z waypointa sobie pobiegnie, co na pewno było no, szybszym sposobem. No i zaczyna Great Marsh. No i my już wiemy, że ten Great Marsh dr Ariku musi przejść do... No przez 5 tile praktycznie całą musi dżunglę przejść, dopiero wtedy będzie odbicie. No, Agelatus już... Trawinkal, ale jeszcze wcześniej kanały? Czy on tak szybko zrobił kanały, a ja mrugnąłem i nie zauważyłem tego? Zostawił sobie TPK, TPK leci jest. na Trawinkal. Tak. Tak jest. No, świetna decyzja. Tak, jest Mr. Piki, czekamy tutaj na Twój debiut. To jest miesiąc debiutów tak naprawdę, także
Chłopaki grają pierwszy raz, żeby tak przedstawić jakby o co chodzi. Chłopaki grają pierwszy raz na speedrunie, znaczy na wyścigu speedrunskim na żywo, na streamie. A jeżeli chodzi o doświadczenie w zabójczyniach, no to można tak powiedzieć, że około 5 ranów w życiu. Także początkujący debiutanci, ale oczywiście z dużym doświadczeniem od Diablo 2 ogólnie. Ale jeżeli chodzi o speedruny, no to nowy narybek, że tak powiem. Trochę gorąco było chwilę u Ariku, ale wyszedł z tego na szczęście. No i mamy Flare Jungle. Tak jest. Mamy Flare Jungle, pierwszy obóz. Zobaczymy jak długie kanały będą u Agelatusa. No i znowu zobacz, Ariku nie ma żadnych potek życia. Tak, mamy tylko manę u Ariku, zaraz huknie mu szaman, nie jest źle, bo to też elitka jest, tam on coś wydropi, to podwójna elitka, tak. Uzupełnienie, otworzenie po prostu, otworzenie, otworzył magazyn po prostu, potek, jest ok, nie musi się cofać w sumie, a waypoint. No i wiemy, że teraz kolejny obóz, kolejne dwa obozy, w jednym z nich to jest po prostu, jest Gitbin. No, strypieki, taki speedrun druidami byłby bardzo fajny. Sinek mamy bardzo dużo, gdybyście chcieli sobie sparować druidami Mr. Piki. To byłaby w sumie chyba taka pierwsza walka druidami P1 na streamie. Bo PX-y to już walczyliśmy z laską. Tutaj mieliśmy też dzisiaj od Inariusa jakieś zapowiedzi, że być może Inariusa byśmy zobaczyli. A, i z Mr. Lamą też się ścigałem, tak, druidami, tak. Ale to były PX-y, nie? A P1 jeszcze nigdy na streamie nie była. A jeszcze mamy przyszły nowy nabytek Henryka. Zobaczymy też co to za zawodnik. Jestem ciekawy jestem tego Henryka akurat. Enigmatyczna postać pojawiła się zaangażowana. Nie wiem, czy to tak naprawdę od Henryka mieliśmy parę wiadomości. Tylko powiedział, że coś tam biegał. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy Henryka. Popatrz, Gelatus już leci na Travinkal. Gitbin u Ariku podebrany. No i niedługo możemy spodziewać się walki z Mephistem u Agelatusa. No i Ariku, co on teraz zdecyduje zrobić? Czy on pójdzie od razu do podziemi, czy zostawi sobie tutaj TPK? Zostawia. Tak, jest. Tylko pytanie, czy z tymi potkami, bo on tak cały czas jest na pograniczu z tymi potkami życia. No teraz trochę tych potek jest, ale I jest właśnie, ten zapas jest w miarę okej chyba, nie? Nie jest wypchany, ale zobaczymy. jedynej Co rzeczy, postanowi? której się obawiam, to że Ariku sobie zepsuje tego TPK. Że postawi go w kanałach, bo zdarzało się to też, jak widziałem jego treningowe rany. On zapominał sobie o tym TPK-u, stawiał w kanałach i później musiał się wracać przez dżunglę do tych podziemi, więc też tutaj czasu by stracił trochę. Mam nadzieję, że tym razem nie popełni tego błędu. Tak jest. No i Mephisto pada. Ostatnia kulka ominięta. Mamy obręcz. Jestem strasznie ciekawy tej obręczy. Co tam będzie? W ogóle obręcze są mega ekscytujące na speedrunach, bo naprawdę mogą być niezłe. Aha, okej. Czyli Gelatus postanowił zostawić bitewny kostur oraz obręcz. No i wziął całą resztę. Mam Sadża, szkoda. Najdroższe rzeczy na ten, ale nie wiem jaka jest sytuacja goldowa. Taka obręcz to naprawdę mogą być ciekawe rzeczy. 20% faster unwalka, jakieś bonusy do umiejętności, no
Niesamowite rzeczy się dzieją. Tak, podniósł, sprzedał to za 8000, no tam pewnie z tym kosturem i obręczą to byłoby z 40 kafli, ale tak, jest bardzo dobra sytuacja z goldem, na askach nie trzeba się spinać z tym goldem aż tak bardzo. Tutaj też widzimy u Ariku szuka tej drogi, gdzie Agelatus poszedł od razu bezpośrednio na lewą stronę. Agelatus zakłada liścia, no i leci na spotkanie z diabłem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tutaj Ariku przeszukiwał super czysty Lower Kurast w poszukiwaniu runy. Bardzo ładnie, bardzo fajnie, że to zauważyłeś, to jest bardzo duży plus. Czyli korzysta ze swoich jakby szans, szuka, jakby nie poddając się, prawda, cały czas. Ma świadomość, że niewiele trzeba. Wiesz, to jeszcze nie jest powiedziane, że Ariku nie... Aha, tutaj Ariku robi taką rzecz, że nie wchodzi do kanałów, zamiast tego taką dosyć niepopularną drogą idzie do Upper Kurast, bo raczej, no nie widujemy tego na speedrunach, raczej wchodzi się przez kanały i tam jednocześnie szukamy organ, ale być może on szuka też waypointa, że po czym zablokował tutaj się krzak, chciał go zdeptać, ale się nie udało. Mamy wejście do kanałów, czy opluje? Tak, widzisz, opluwa te kanały, te wejście i szuka waypointów po drodze do Travinkal, tak bym strzelał. Tak. Dokładnie, tak jak Infi mówi. No, tutaj nie ma co jakby on tak, łamie wszelkie zasady, buduje nową taktykę, tutaj zaskoczył z tym Burst of Speedem, ale też można to totalnie uzasadnić. Chodził z Katarem z Iasem. Tutaj szukanie WPK przez podróż, przez Lower Bazar i Upper. No właśnie, to jest piękne. No może chcę tak bezpiecznie teraz zagrać też, bo no tak jak wspomniałem w tych kanałach doktorowi Ariku zdarzały się właśnie takie nerwowe sytuacje, gdzie on stawiał nagle tego TPK. Może w ten sposób myślał. Wolał Tak, tutaj żeby się troszeczkę- upewnić tak, że naprawdę Tak. nic się nie zepsuje, bo to taki element jak tutaj by wydętrzył na przykład na kanałach, no to już ma bardzo dużą stratę, nie? To jest ogromna strata. No tu nie poszedł w lewo, no wraca się. Tak. Wraca się na pierwsze lewo. Witamy Koliber z powrotem, zapinaj pasy. Teraz zaczynamy CS-a u Agelatusa. Też się może dużo wydarzyć. Agelatus uzbrojony po pachy, ma damage, ma taletcha, ma wszystko. Tutaj troszkę musiał się nazwiedzać Agelatus w mieście potępionych, praktycznie całe zwiedza, pewnie przejście, schody będą gdzieś, aha, już właśnie je odszukał, niezbyt zadowolony. Zmiana decyzji u Ariku, od której strony zacząć. Niestety... Niestety tam była krata. Chyba była zmiana, nie wiem, zanotowałeś to, Zalewako? Była zmiana jakiejś karty, może muzyki? Coś tam było zmieniane. Mhm. Niestety nie wiem co, ale Tak, jakaś zmiana zakładek, coś było kombinowane, siema Marcelo. Tak, Infi, bardzo prawdopodobne. Kreatywność na speedrunach jest bardzo ważna. Złoty Kojot, witam. Co to za zawodnicy? Debiutanci. To są nasze mordy z community, bardzo znane tutaj na czacie i w ogóle. I amatorzy w speedrunowaniu askami, którym naprawdę bardzo fajnie idzie.
Dobrze, a Gelatus podbił waypoint na rzece płomieni, musiał się napić przed bitwą. Wypił eliksir. Zobaczymy, czy podobną taktykę zastosuje Ariku. Lepiej nie. Lepiej, żeby nie stosował tutaj swojej taktyki. Bo będę musiał zakryć jego kamerkę na chwilkę w takim razie. A czy Cisowianka jako eliksir? Ale tak stanął przed tą rzeką, czyli możemy przyznać, że Agelatus z respektem traktuje CS. I od razu tutaj wpada w sytuację 5 na 1. Złotykojot 2-0-2 u Agelatusa, 2-0-5 u Ariku. 209. 2-0-9 u doktora Ariku, tak jest. Jakie są kursy? Gdybym miał teraz Rosjańcy, to... O! Bardzo bliska sytuacja u Ariku, ale popatrz, safety P zostawiony na tak zwanej trzęsawce, ale udało się, tak. Gdybym miał teraz stawiać na kursy, Ariku by miał u mnie 1,39. O! I Oj, mamy dentka. dętka u Agelatusa. A Agelatus miał 2,75 Koliber. Tak bym to obstawiał w tym momencie. Popatrz. To są te sytuacje. To są te sytuacje właśnie. Mamy CS, mamy dętkę. Mamy density. Tutaj naprawdę wiele może się wydarzyć. My też może gdzie była skrzynka i przejście w kanałach. Bo właśnie nie wiem czy... Nie pamiętam właśnie i nie wiem czy którą stronę idzie Ariku, czy dobrze, czy źle. Jest skrzynka, okej. Okej, tylko czy pamiętam o tej metodzie? No i popatrz, bez większych problemów podnosi to ciało i leci. Tak, Koliber, tutaj jest wiara dalej, zobaczymy jakie będą splity po 4. akcie. Patrz, idzie w dobrą stronę. Doktor Ariku na pewno. A Agelatus rozmontowuje kolejne paczki na CS-ie. No tutaj wystarczy parę trapów i tak naprawdę wszystko pada. I to nie trzeba wiele, żeby się wykaraskać z wstępnie niebezpiecznej sytuacji, kiedy jest się otoczonym. Więc dopóki Agelatus będzie pilnował tych trapów, to dopóty raczej nie powinien obawiać się dętką. Zobaczymy jak dalsze density. No i popatrz, Ariku zszedł z tej dobrej trasy. O, mamy dętkę! Kolejna dętka. Mamy kolejną dętkę. Troszkę daleko ten safety P. Jeszcze sobie dodał troszkę drogi. Agelatus. Kolejne sekundy straty. Buduje się scenariusz dla Ariku, w którym może troszkę tych sekund sobie zaoszczędzić. Troszkę tych sekund zdobyć. Tutaj zatruwacz dusz również zaczął regenerację życia, ponieważ Agelatus jakby stracił go z pola widzenia, wtedy ten infektor oraz generalnie superunikaty zaczynają się regenerować lekko, więc będzie kapkę cięższy do zabicia. Szczerze mówiąc nie wiedziałem, że on się po polsku nazywa zatruwacz dusz. Ja już kompletnie o tym zapomniałem, szczerze. Świetny soundtrack do zmagania Agelatusa. Agelatus kiwa głową, niezadowolony. Jaskółka przed CS-em nie była wystarczająco silna. Chyba musi porozmawiać z Wesemirem po meczyku. Ariku odnajduje organ. Zyskuje czas. Została przedostatnia batalia w 3. akcie u doktora Ariku. Travinkal. Patrz. Szybkie zmiany miast, które pozwalają mu zaoszczędzić kolejne sekundy. Ale coś jeszcze od Chelsea by chciał, jeszcze naprawa.
u Adgelatusa niemałe density. No i Seis. Bombarduje tego Seisa. Wszystkie trapy na ziemi. Zostaje tylko Seis. I jakiś mag. To już powinna być tylko i wyłącznie formalność. Tak, Ciri, tak. Adgelatus ma hełm Berserkera. Też pomaga ten Fire z hełm Berserkera. W tym CS-ie zdecydowanie. No, doktor Ariku musiał sobie strzepać nadgarstek. Zauważył, tak. I mówi, dobra, jedziemy z tym, kurwa. Albo nam pomachał Czechos, też może tak być. Tak jeszcze nikt do mnie nie machał. Mamy... O! Dwa Katary weszły tam. No i mamy podróż, tutaj będziemy chyba widzieć jednocześnie walkę z Diablo i walkę z Mephisto. Adgelatus jest załamany. Nie wiem do końca czym, ale coś mu się nie spodoba. Wiem, on próbował najpierw Blade'em samym pokonać Wizjera, niestety nie poszło. Teraz czuję, że traci czas na tym, że jednak musi tego najemnika podjąć, a nie chciał tego robić. Aczkolwiek, no na pewno najemnik pomoże mu też z ewentualnym Colenso, jeżeli fala nie zostanie zeskipowana w 5. akcie. Kupuje teraz broń, wypija mikstury nerwowo, Kupił Polaksa, powiedział, że go jednak pieprzy, wolę pikę, tak jest, 4700 pika wjeżdża. Yes. Nabijamy skurwiela Wizjera na pal teraz, patrzmy co się dzieje. Tak, nerwowa walka tutaj była z Wizjerem, morale zawodnika na pewno poszły w dół, zwłaszcza, że nie wie gdzie jest Ariku, ale Adgelatus może sobie myśleć, że Ariku już wita się z gąską tak naprawdę. Już jakieś fale są podejmowane, tak mi się wydaje, presja u Adgelatusa ogromna, na pewno niezadowolony z tego CS-a. Walka z Diablo, nie powinno być żadnych problemów. Jest dętka niestety u Hariku przy Mephiście. No przyjmował wszystko, co leciało. Wszystko, tak? Stankował wszystko, tak? Czyli... Każda kulka, każda błyskawica. Czyli na twardo walczy z Mephisto. Proszę bardzo, no lód niestety nie jest tak ekscytujący jak u Adgelatusa. Zobacz, u Adgelatusa dętka również. Tak, Adgelatus mówi, muszę zajarać. Tak, jest wziął jednego buszka, papieroska, drugiego buszka, Kolejny. papieroska. Tak jest. Czyli jednocześnie wejpujemy i jednocześnie tutaj bijemy się z Diablo. Adgelatus ma taką minę, jakby ten Diablo zrujnował jego całe życie i teraz ma okazję się zrewanżować. Wydupczył go tak, jak on dupczył jego. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Adgelatus niezadowolony z 4. aktu, a w tym momencie, kiedy Adgelatus z niego będzie wychodził, Ariku właśnie rozpoczyna. Mr. Piki mówi, że piękny wieczór, pozdrawiam serdecznie. O, już się nie mogę doczekać, jak chłopaki będą to oglądali. Jak chłopaki będą to oglądały. Tak jest, jeszcze jeden buszek i zaczynamy 5. akt.
A Gelatus przygotowuje chyba jakieś, kolejne specyfiki. Doładowanie teraz węglowodanowe poszło u Gelatusa przed 5. Podoba mi się to, że jedną ręką gra Gelatus teraz, bo drugą musi podkreślać swoje załamanie. A Riku, zwróć uwagę, ma twarz taką, no totalnie skupiony. Tak jakby chciał powiedzieć: idę po ciebie, kurwa. Blok niestety. Blok niestety tutaj ala wizjerowych tych skurczybyków. Przebija się. Pamiętajmy o tym, że Ariku musiał szukać bardzo długo tego wejścia. Przepraszam, Adlatus długo tego wejścia szukał na rzekę. To są też szanse u Ariku na ucięcie sobie troszkę czasu. Fryteusz tutaj podkreśla, że doładował znowu. Dzięki, Fryteusz. Dzięki za... za info. Ciekawe, czy Gelatus zabije sobie Shenka na przykład. Tak. No nie wiem jaką sytuację goldową. Nie zwróćcie mu uwagi. 30 ponad chyba klocuszków jest. O to... Dużo. Tak. Jest okej, jest sympatycznie. Jest sympatycznie. Raczej nie zapowiada się scenariusz takiej poddymki goldowej u zawodników, chociaż różnie to bywa. A Gelatus już Ariku już na mieście potępionych idzie tą samą chyba drogą. Tak. Dokładnie jak Gelatus, tak. Niebezpiecznie. No, mamy teraz Okej. To zrobimy teraz ankietę, myślę, że idealną. Czy komentatorzy są trzeźwi? Dragon mówi, że chłopaki zbierają kasę na konia. Jest dętka i... Ale teraz patrz, idzie w wiesz dobrą co? stronę. Patrz, jakby podbił waypointa i save and exit szybki. Robi to było chyba. Tak, dobrze. Ale popatrz, popatrz, że wystarczyło tylko wychylić się lekko w prawo i Tak. już od razu na przykład Ariku mógłby zyskać no, z 1,5 minuty in-game time, nie? To było... Ale to wiadomo, nie jest jego wina absolutnie, ale potencjał był no, niesamowity w tym układzie. Dobrze, Ariku rzeka płomieni. Ciekawe, zobaczymy, czy będą jaja. Tak jak to było u Gelatusa. Ariku goni. Właśnie, Koliber, zaraz zobaczymy po splitach, jak to wygląda teraz. Mephisto u Ariku 1,45 in-game time. A u Gelatusa 1,30. Nawet minus 1 minuta, to 1,30 powiedzmy. Przewaga Gelatusa się zwiększa z każdym aktem. Ma tego taletcha, goni szybciej. Bo jeżeli chodzi o puffing panów, o mapowanie panów, to jest no, niemalże identyczne. I z każdym aktem Gelatus zyskuje tą minutkę, półtorej, 2. Niestety Ariku idzie, już wiemy, złą drogą. Będzie się musiał wracać. Tak jest. Znowu się rondo trafiło. Przyblokowany i może być dętka. Tak jest. Zaraz. To mi się skończyła kolejny raz playlista. Już przygotowuję. Kolejną lecimy. Tak. Jeszcze jedno kółeczko, ale to będzie przerywane. No, w momencie walki z Balem. Będziemy mieli boss soundtrack. Już przygotowałem.
Ale muzyczka wleciała Arikowi, tutaj Mr. Piki podkreśla. Tak. Agelatus też w trakcie walki chyba z z Infektorem miał świetną muzykę. Infi tutaj napisała wcześniej troszkę, że podziwia nas za komentatorkę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podoba. I Shindy AX, dzięki wielkie za suba. Witaj w pierwszym ever miesiącu subka. Mega miło. Shindy AX just subscribed. Oj, oj, oj! Kolejnie. Ale tam jedną bombę dostał za 300 ponad. To było bardzo mocne i taka niefajna sytuacja, popatrz. Mhm. Na schodach są te pillordy. Tam trapy nie działają tak jak powinny działać. Bardzo nieprzyjemnie, bardzo nieprzyjemnie. Ojej. Ale podbija No. coś, podbija troszkę. Fajnie jakby od razu Ojej. Widzisz, one się rozchodzą. Fajnie jakby wszedł i od razu próbował wybiec tam w dół. To jest... Ale co? O, Czemu Ariku teraz... z Aj. portalu. No i... Złapali. Nightwish, czy będzie drugi run? Wiesz co? Zobaczymy, nie? I szczerze powiedziawszy, ja bym bardzo chętnie zobaczył rematch. Pogadamy, zobaczymy, no. Mamy teraz sytuację taką, że Agelatus chyba już będzie na starożytnych, prawda? Tak. Starożytni już, zaraz druga starożytnych będzie odkrywana, a Riku tutaj postanowił od początku się poruszać, będzie trochę szybciej, ale zdecydowanie początek CS-a nie idzie po jego myśli. Nie idzie po jego myśli. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, bo to jeszcze dopiero nie wszedł. Safety. Tak jest. Mhm. Wiemy, że w No lewo tam jest w krótsza. lewo. Mhm. No i tam się udawał przez chwilę i tak. Teraz jakby poszedł w prawo. No. No i bez problemu. Bardzo ładne przejście. Bardzo ładne przejście. Książka identyfikacji wyrzucona. Tak jest. O, Piski, ale to chyba szybko, no tak, niestety. ale poprawił. Ale widzisz, na Burst of Speed już ma 9. Zdążył poprawić, dobra. Tak. Od razu to zrobił, więc bardzo fajnie. Zawsze to jest coś. Znaczy nie widzę takiej sytuacji, żeby ten skill shrine się utrzymał do momentu, aż Diablo się pojawi. Oho, zgnieciony przez Infektora. Niestety niezadowolony będzie Ariku. Zobaczymy, jak to rozpracuje. Agelatus już starożytni, to już niedługo potrwa. I generalnie zapowiadamy się bardzo fajny wynik też u Agelatusa tutaj. Lekko stawiam, że ponad 2 godzinki. Zobaczymy, jak będzie z balem. No patrz, zakleszczony Ariku. Mamy ciężko oddycha już, widać. Tak, nerwy, tutaj stres, może irytacja też. No tutaj dużo emocji, na pewno. Pusty pasek, nie ma many i właściwie też taka decyzja, że on tam się do przodu pakował. Nie ma portali. Nie ma tepeków. Oj. Bardzo ciężko u Ariku. Agelatus rozmontował już starożytnych i leci na Wardstone Keep level 2. Zerknąłem na czat. Cześć Agusia. Witam serdecznie, siemaneczko. Mamy debiutantów dzisiaj, wspaniałych. Javalis presja jest zabawa? No, zdecydowanie. Oj. No i mamy to. Koniec. Niestety, koniec. No, jest. Nie mamy TPK.
Gdyby taki scenariusz był u Adgelatusa, to mielibyśmy po prostu sytuację zrównania, ale ponieważ taka sytuacja jest u Ariku, no to raczej poczekamy, aż tutaj raczej Adgelatus już dokończy to. Nie widzę tutaj sytuacji, w której Ariku mógłby podgonić, no chyba że coś się wydarzy. Ale ciężko mi jest przewidzieć sytuację co, także zobaczmy, jak panowie to będą kończyć. Adgelatus już przed balem. Ciekawy jestem, czy skipowanie falbala nastąpi. Cili tu pyta, czy będziemy przerywali ewentualnie pojedynek, jeżeli Adgelatus właśnie skończy dużo szybciej. No to się musimy zastanowić. Zobaczymy, na jakim etapie będzie doktor Ariku i może podejmiemy decyzję co i jak. Popatrz tutaj. Ariku podjął decyzję, żeby to zresetować. I wydaje mi się, że to nie była dobra decyzja, no nie? On tam wyczyścił wszystko. Popatrz, kolejna dętka, złapali go znowu. Bo tak naprawdę zresetował sobie bardzo długą drogę. Z potworami. Znowu musi rozpracowywać szykany i jakieś tam przejścia. A tak to mógłby sobie po prostu dobiec do tego ciała i z Burst of Speedem 7 potrwałoby to może z 40 sekund maksymalnie. Tutaj Złoty Kojot pyta, jakie rekordy mają na Patrz, P1. biegnie bez ciała, do tego olał ciało. Oj, Stwierdził, że to pieprzy i ciekawe, to jest... ciałem. To jest już... No, tutaj jest... Wkradł się malutki... Malutka panika. Malutka panika, popatrz, próba skipowania u Adgelatusa. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A nie, A czekaj. nie, ja zwracam w czy ogóle to- honor, czy... Mhm. Wiesz co, bo ja się Czyli on nie pomyliłem. Okej. Tak, on nie Bo- resetował. Dlaczego w takim razie widziałem go z tym, z laską? Okej. No to ma dużo sensu. Po prostu widziałem, że z laską biegnie znowu. To było ciekawe. Okej, no to wszystko zmienia postać rzeczy. Świetnie, czyli tutaj sobie kończy. Safety P, mam nadzieję, że było, prawda? Było. Mhm. Tak, no i tego infektora nieszczęsnego. Mamy odświeżonego Skillshine'a. Ja wątpiłem w to, Zalewako, że ten Skillshine odświeży się na Diablo, ale nigdy nie sądziłem, że on się jeszcze odświeży na tym samym infektorze. Bardzo nieprzyjemnie, bardzo nieprzyjemnie. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że teraz Arikowi to pójdzie jak spłatka. I też nie jestem pewien co do Fire Resa Arika. Nie wiem, czy masz jakieś info, ale jest też szansa, że ma zerowy Fire Res. Nie wiem, co na tej biżuterii jest, także dosyć nieprzyjemnie. No ciężki niestety, ciężki CS u Ariku. No najbliżej ja byłbym dentek. za. Tak. Tam chyba Zalewako z 10 dentek trzeba by policzyć. Mamy dętkę Adgelatusa na trzeciej fali. Ale safety P stoi. Nightwish mówi, że tutaj inwektywy już srogie lecą od Ariku. Ja się kompletnie się nie dziwię. Kompletnie się nie dziwię, a ten infektor dalej żyje. On tam się też powoli regeneruje, co sprawia, że jest dosyć troszkę cięższy do zabicia, ale już pomidorek będzie strzelany. Złoty obłożenie stworów jest inne. Może się wyrolować całkowicie inne zagęszczenie potworów na CS-ie, całkowicie inne zagęszczenie na różnych innych lokacjach. Adgelatus pokonuje czwartą falę i piąta, ostatnia chyba już
Tutaj bez żadnej próby skipowania. Odpulowuje ją prawdopodobnie, czy będzie chciał ją zabić? Tak, wygląda jakby odpulowywał lewo, prawo, tak żeby trzymał wszystkich, zwłaszcza Listera na przodzie, który będzie szedł, za którym będą szły inne potwory. No i musi nastąpić zmiana podkładu muzycznego, ponieważ Agelatus zaraz walczy z Final Bossem. Proszę bardzo, zaczynamy! Dla poczucia klimatu zalewako, proszę Cię o włączenie Crash Bandicoot Insane Trilogy Music Dr. Neo Cortex. Jest dobry pipe tutaj. Impreza! Robimy after party. Przy Kamieniu Świata chyba zaraz. Zaczynamy. Robimy, Aża to zrobi respekt. Kamień Świata jak kula disco, dokładnie. Pipe. Wszyscy na czacie pipe. I zaczynamy. Ostatni pojedynek. Prawdopodobnie zobaczymy walczącego jednocześnie Agelatusa z Balem, jak i Dr. Ariku z Diablo. O, taki twój chyba ten bal jest. No jest zdecydowanie jadowity. No jak go pakują tutaj. Pięknie we dwójkę jadą, kanapeczka. Tak, jeszcze macki. Tak, tak, takie w stylu właśnie anime troszkę. On lubi to. Można z tą muzyką to już w ogóle Jest ostro i muzyka też jest ostra. Po godzinnej batalii Agelatus kontra Bal, Bal ma 5% życia mniej. Lecimy dalej. Podoba mi się to, jak Bal sklonował się od razu na wejściu Agelatusa. Jeden Bal mówi do drugiego Bala, ja mu zrobię opener i jedzie. Czy będzie PB u Agelatusa? Chyba nie. Chyba nie. Ale bardzo blisko, praktycznie otworzył swoje PB i popatrzcie, co się dzieje na ekranie. Mamy jednocześnie dwóch braci. Diablo już pada. Diablo już pada ze skillshine od Ariku. Tak jest. Pięknie. Field plate. I jedziemy. 5. akt. Koliber, a Agelatus ma PB 2 godziny 2 minuty. Tak jest. Także w tym momencie mija jego PB. Nysaja, najlepsze 1v1 jaki oglądałem. Komentatorzy top. Dzięki. Patrzcie, 1/4 bala, 1/4 bala. Ariku znowu systemowe, czyli ustawienia... Tak. tak. Przez chwilę myślał, czy by jednak na tym Windowsie nie polecieć, ale mówię, a kurwa, zostanę na Linuxie jednak. Bal pada, GG, Agelatus, GG. GG, piękna walka, piękna waleczka. Mamy zakończony meczyk. GG Agelatus, GG Dr. Ariku. Piękne, piękne. Drugi komentator to kto? To jest Zalewako. Dziękuję Zalewako. Moi komentatorzy dzisiaj, było zacnie. Bawiłem się świetnie. Ja również się bawiłem dobrze. Agelatus jest załamany.
Czekaj, bo Adlatus wyziewa ducha. Żeby nie zrobił niczego dziwnego, typu na przykład, nie wiem, nie pokazał knagi nagle. W akcie desperacji ludzie są skłonni do wielu rzeczy. A Ariku jest zmotywowany, skoncentrowany, żeby to skończyć, żeby dojechać tego bala. Strasznie współczuję Arikowi tego CS-a. Dropów też z hrabiny. A Gelatus w ogóle bardzo ładnie tutaj rozegranie wszystkiego. Ariku tak samo, jeżeli chodzi o mapping, był praktycznie prawie że identyczny. A Gelatus parę tutaj lepszych decyzji, w paru sytuacjach może lepsze właśnie ogarnianie walk z potworami, co spowodowało mniejszą ilość dentek. I mamy wina u Gelatusa 1-0. Ja bym się spytał, ja nie wiem jak tutaj Zalewako, nie wiem jak do tego podchodzicie. Ja mógłbym zobaczyć rematch od razu właściwie. No pytanie, czy przerywamy ten pojedynek, czy kończymy, w sensie, czy pozwalamy Ariku tutaj dojść do tego bala i go ubić. Szczerze powiedziawszy, ja bym przerwał i po prostu poleciał nexta. Bo to jeszcze trochę potrwa. Tak. To A piszcie. PP też nie pobije Tak. Ariku, więc myślę, że Tak. nie obrazi się, jeżeli mu przerwiemy. Tak, a my będziemy mieli troszkę więcej czasu, jeszcze ludzie nie pójdą spać i lecimy z Nextem, Tak. gdzie... Tak jest. Także napiszcie do niego. Dzwoń Ola. To piszcie na czacie. Ja idę się wylać. Dzięki za info. Tak jest. Widzę właśnie, Ola, że widzi, że dzwonisz, ale chuj z tym telefonem. Dobrze. Jestem. Dajemy panów na komentatorkę, nie? Na chwilę. Tak, oczywiście. To ja ich już przywrócam jak coś. Tak, ja na razie sobie scenkę dam taką. Okej, niech będzie ta. Dobra. Dziękuję. Siemanko stary. Jimmy, widziałeś jeszcze tego STK na koniec, jeden do obrony? Nie widziałem. Nie widziałem, ale strasznie ci współczuję tego CS-a i run z hrabiny. Mam nadzieję, że się nie przyjmujesz Nie, na CS-ie to już wpadłem w taką, wiesz, pętlę dentek, nie? To jest ciężko wstać później Wiem z tego, doskonale. ale szkoda z drugiej strony zaczynać od nowa i tak. Tak. To było. Ja wiedziałem, co masz w głowie, ja wiedziałem, jak się człowiek już czuje po takiej pętli dentek, potem już jakby błąd generuje błąd i no mocno tam było zaorane, nie? Generalnie muszę ci powiedzieć, że speedrun był przepiękny, na pewno do odsłuchu jak najbardziej, ale ja mam podstawowe pytanie. Tak? A Gelatus jest na kanale z nami? Jest. Okej. Czy wy chcecie robić rerana jeszcze dzisiaj? Od Ja razu. jestem gotów.
My też Taki gotów. Zalewako. Od razu nie Znaczy chcę przerwa, zapalić, nie? A, no, 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 wiadomo. nie, no to oczywiście, nie? Trzeba się doładować. Emocje. Emocje a że- sięgnęły zenitu totalnie. Tak, Pytanie, Dobra. jaka gelatus podchodzi do tego? tak. Chuj, kilka bardziej mi nie siądzie, więc możemy jechać. No to pięknie, to Okej. lecimy. Super, Super. super. Mm. E, Generalnie w sumie, nie wiem, robimy sobie jakieś krótkie podsumowanko, co było dobrze, co było źle, czy później będziemy na ten temat gadać? Nie, od razu po meczyku. Tak. Przelecimy tam, żeby było może po kolei Zalewako, nie? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No to co? Zacznij Zalewako jak coś. Tak, na pewno ja bym chciał pochwalić Ariku za to, że pamięta o kapliczkach, chociaż czasami był mocny overreact z tymi kapliczkami, Mhm. zwłaszcza tam na początku, kiedy wychodził poza Właśnie. miasto, nie? Jestem ciekaw tej pierwszej kapliczki, co już wszedłem w słowo. Dlaczego ona się nie odnowiła? A Expa się nie odnawia. Okej. Ale generalnie chwaliliśmy Cię za to, że wziąłeś sobie to za punkt honoru i generalnie kapliczki były sprawdzane. Aż za bardzo, może, nawet tam Mhm. patrzyłeś na tą kapliczkę poza obozowiskiem Łotrzyc, nie? No, dużo trzeba było iść, no a szansa jest taka, wiesz, zazwyczaj nie siądzie, ale to lepiej tak niż drugą stronę, więc to było spoko. Ja bym to liczył jako plus generalnie. I rozglądałeś się za tymi kapliczkami i generalnie robiłeś skauty, nie? I na przykład ty robiłeś skauty tak samo jak w Stony Fields. Ariku odkrył krąg, a Gelatus nie. Ten krąg był po lewej stronie Irakaniszu, no nie? A ty Gelatus to skipnąłeś. I zauważyłem, że robisz, chcesz tak, idziesz lewo, prawo na tej drodze, ale w taki sposób oszczędny, żeby nie stracić tam za dużo czasu. I ostatecznie to nie jest efektywne, że jak coś, to staraj się wychodzić za tą drogę bardziej lewo, prawo, żeby złapać ten właśnie krąg, no nie? Ale i tak byłeś z przodu, i też podejrzewam, że ta sytuacja z tym ustawieniem grafiki, z tym wszystkim, to tak mogła wkurzyć też na samym początku, nie? Nie, po prostu to zrobiłem i tyle. No i No, gitara. stwierdziłem, że jak nie działa, no to ja już nic nie zrobię, mam złom i tyle. Ale No i- nie, no zmniejszenie ustawień pomogło, nie? Pomogło tutaj. Tak, No no. dobrze. Dobra. No, pomogło to? Hrabina. Hrabina Hrabina. mieliście tak, No. że po prostu Ariku wyszedł z hrabiny, zrobił jedną więcej i wyszedł bez kompletu run. Nie miał Edha i nie miał Tira, no a ty miałeś wszystko, nie? I tam się zbudowała już pierwsza przewaga, no i taka już mocna, nie? 6 minut już po prostu. 6 minut Ja- byłeś z przodu, nie? Ja muszę zapytać jeszcze Ariku o tego Burst of Speeda. Właśnie. Tak, stwierdziłem, że to jest jedyna szansa, żebym w ogóle był w stanie nadgonić w jakikolwiek sposób. A jak zobaczyłem, że mam tira, to stwierdziłem, że dobijam T7. Bo kapliczek też żadnych nie miałem, a fajnie byłoby biegać trochę szybciej. Wiedziałem, że będzie mnie to kosztować z damage'em, nie? Ale bieganie no, dużo zmienia, nie? Brak talentka boli bardzo. Tak, bo się zastanawialiśmy po prostu, czy. Ja to właśnie to zauważyliśmy, że jakby podjąłeś tę decyzję po tym, jak dostałeś tego liścia, że okej, teraz biegnę szybciej, bo czuję się, że czułeś, że jesteś w plecy, nie? Tak, czułem tej mocno. Dokładnie stwierdziłem nawet, że olewam te buty, bo jak na ostatnie 10 ranów ani razu buty nie siadły, abym jeszcze tam zmarnował spokojnie 2-3 minuty. I no co, i trzeba było lecieć do przodu, nie? Tak, no to zauważyliśmy, dlatego też tak właśnie to tłumaczyliśmy tą decyzję, nie? Coś jeszcze w pierwszym akcie może? Zastanawialiśmy się przez dłuższy czas, dlaczego nosisz katar, nie? Zamiast dagera, ale potem zobaczyliśmy, że tam masz IAS, gigachat. To było fajne. Gigachat, tak, to się często nie zdarza. Miałeś znowu dętkę Riku w drugim akcie na robaczym gnieździe bez, bez teleportu, Tak. nie? Mhm. Tak, to... Ach, Tak. Tam takie szczegóły nie, ale właśnie ten tepek, ale generalnie drugi akt i przebiegnięty i u Agelatusa i u Ariku rewelacja.
No nie było Agelatus, no nie zanotowałem żadnych jakichś poważniejszych problemów w drugim akcie. Nie wiem, czy się czułeś jakoś Agelatus z drugim aktem? Coś się wydarzyło tam? Bo ja nic nie widziałem. Nie, ja tylko zobaczyłem, że jest blisko WPEK, sorry, koło sal umarłych i tych żmioszponów, to od razu się cofnąłem na daleką oazę. No, i no było bardzo, wszystko było spoko. U Ariku tak samo, oprócz tej dętki, chyba że Zalewako coś masz. Nie, no znaczy mogę jeszcze wspomnieć, że Riku właśnie często były takie sytuacje, że bez życia biegał w ogóle. Miał mało życia, nie miał żadnych potek i tak bardzo wtedy nieostrożnie było. Niebezpiecznie i też to właśnie zaważyło właśnie w tych niektórych momentach, że ta dętka się pojawiała, nie? No, a pojawiła się jedna, stwierdziłem, że teraz, jak już jestem tak bardzo w plecy, no to idziemy na żywioł, nie? Trzeba do przodu, szkoda czasu na zakupy. Cały Tak, czas leciały gdzieś te mikstury, nie? tak, tak. To też zauważyliśmy, że tak, no na pewno czujesz się w plecy i po prostu rura, nie? To było spoko, generalnie. Jakiś tam taki... Demonolog Three-Way u Agelatusa, u Ariku Two-Way, nie? Spoko, ja się szokowałem na four-way. Prawie ci się udało. Ledwo. No i trzeci akt był spoko. Mieliście mega długo dżunglę, ale nie było problemów. Jeden i drugi wszystko ok. U Ariku tylko zauważyliśmy takie coś, że przeszedłeś górą, tam od Lower Kuras, Bazar i tak dalej, ale pewnie dlatego, żeby być mega bezpiecznym, żeby nie wydętczyć na kanałach i chciałeś zrobić safe play, bo miałeś portal przy obozie jednym. Wiesz co, mogłem wjechać do tych kanałów, jakby mi się trafiły po Też tak drodze, mi to się bym wydaje. wjeżdżał, Mhm. ale stwierdziłem, że wiesz, jak ładnie mi się tam przejścia trafiały też, no to zasuwamy do przodu, żeby już mieć to trawinkal, a to cofka ze 30 sekund chyba mnie kosztowała. Tak plus minus z tego co patrzyłem, może 45. Mhm. No generalnie tam większych tych nie. Ale tam ja miałem 0 Firesa, nie? Tak, mówiłem to, że raczej masz Zero Firesa, nie wiedziałem do końca jaka biżuteria. A Gelatus, ile ty miałeś Fire? Ty miałeś Berserkera, hełm, 25. Ja, czyli z Berserkera, tak? Mhm. Tylko i wyłącznie, tak. ja już sobie Musiałem tylko jeden odpalę, punkt nie? siły wrzucić, więc. Tak jest, jeden punkcik i ten. No i Zalewako coś z trzecim aktem jeszcze, tam dętka chyba była tylko u Ariku, jedna niegroźna, na Travinkal. Mephisto mi się podobał u Ariku. Tak, Mephisto był dobry. Wszystko przyjmowałeś, się dało. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, stoimy, pałujemy, byle szybko, nie? Tak jest. Golda miałem dużo, dętka czy dwie w tą stronę, czy w tą, to już stwierdziłem, kij byleby go sklepać na szybciutko. Tak. Nie, Ciri, znaczy Ral w sumie... O kurczę, poczekaj, bo no, dwa Rale miał Agelatus. Niby, nie? No ale jak miał hełm Berserkera, no to właściwie... Whatever. Jest Nie, też no okej. to ładne dropy. Jedynie co mógł zrobić Agelatus, to po szenku na przykład, nie? Sobie soketować ten hełm Berserkera, No. ale to już tam whatever. Myślałem też nad tym, ale stwierdziłem, już wyjebane, do przodu. Nie wiedziałeś, gdzie ja jestem, nie? Ja już biegłem na złamanie karku po zajebistym chaosie. No, jak Siadło sobie ci? zobaczysz powtórkę chaosów twojego Jariku, to docenisz swój chaos. I to bardzo. Tam No, były... to kosztowało dużo emotional damage. Tak. No spoko, ja stałem jak debil, podbiegł Diablo i mnie na strzał, co nie? Fajnie, super. A jak głupi, klikam te mikstury, wchodźcie do paska. A Diablo mi się podobał. Diablo to już klepałem. Tak, no. Rzucam Jeszcze mi to się, ale- ostrze nie siadło, nie wiem jak go używać, może jestem po prostu debilem, nie rozumiem go. Właśnie, tam popełniłeś błąd, bo widziałem właśnie emotional damage u ciebie, Agelatus, jak próbowałeś zabić wizjera ostrzem, nie udało się i dopiero potem cofnąłeś się do ponajemnika, no nie? I generalnie myślę, że raczej nie próbować z ostrzami, tylko od razu najemnik, nie? Tam chyba Okej. próbowałeś z ostrzem na... byłoby fajnie z tym, szmaragdem, z tak? bronią Chociaż jakąś. zwykłym, nie? Ale też nawet chodzi o szansę na trafienie, że już jesteś under level na tym chaosie i trochę też z tytułu levela niższego ciężej trafić tego wizjera. A najemnik i tak się przyda na Kolenzo, prawda? Na pierwszej fali. No ja Bala. go też próbowałem tym wartownikiem zabić, ale Tam to już w ogóle chciałem go skipować. I mi się nie udało, stwierdziłem, dobra, chrzanić to skipowanie. Mhm. Tak, tak, widziałem to. No i tyle. Nie wiem, czy Zalewako coś jeszcze masz do dodania? Jeżeli chodzi o czwarty akt, to nie. Wszystko.
Piątek A, też piątego szybko nie było, bezproblemowo tam chyba nie miałeś problemu ze starożytnymi z odpornościami. nie. No. No i to już postanowiliśmy, że przerwiemy w sumie, bo jest potencjał na drugą rundę, a i tak Ariku by nie wykręcił PBK swojego. Gdzie on się zatrzymał? Jak ty kończyłeś Bala, to on kończył Diablo. Dokładnie prawie, że padli tak wtedy. Co ty gadasz? Aha, aha. Riku, kurwa. Zobaczysz sobie powtórkę, zobaczysz mój ból. Tak, zdecydowanie, nie? Myślę też, że bardzo dużo w pierwszym akcie tutaj, no też ten czas tutaj, dużo gorsze RNG do tych run u Ariku. Brak tego taletka, to widać było nawet jaka jest różnica w bieganiu i ty, Agelatus, zyskiwałeś z każdym aktem coś, nie? Nawet pomimo twojego three-waya, a Ariku two-waya, to ty i tak do przodu, nie? Minutka, dwie. Także słuchajcie, nie Ja ma myślałem, co- że jest przede mną, co nie? Wiem. Ostatnio jakbyśmy grali, to on był przede mną cały czas. Tak, ale panowie, no super się oglądało, jakby jest rewelacja. Ludzie są fanami waszymi i jest pięknie. Ja też mi się Yeah. strasznie dobrze komentowało. Tak, tak, to skupienie Ariku było, tak, też na to zwróciłem uwagę. Mówiliśmy o tym z Zalewako, że skupiony jakby ten... Ale walka Agelotusa z Balem była świetna. Też była dobra, tak. Było Tą, wszystko. tą muzyką w tle to już w ogóle. A no! Tak, O, bo to wy tak nie wiecie, co się wysoko. działo, wy nie wiecie, co się działo tutaj, po naszej stronie. Wow, no Tak to zobaczę na YouTube i tak. No, zobaczycie. Będzie się wam fajnie oglądało. Słuchajcie, panowie, to nie, żeby nie tracić czasu, druga runda, nie? Zalewako zrobiłbyś save'a jeszcze raz, proszę, bo ja nie chcę tutaj nic przestawiać, wiesz. Tak, jasne, no.